Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 16 grudnia 2022 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie 79. odcinek Nuris Triget Live NT Live. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że tak licznie zgromadziliście się pod naszym wydarzeniem na Facebooku. 1200 osób wyraziło swoje zainteresowanie tym wydarzeniem. Dotknęliście Państwo przycisku dołączę bądź jestem zainteresowany. Tak więc jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie i dziękuję, że zdecydowaliście się Państwo właśnie taką czynność popełnić. Drodzy Państwo, informacja o dzisiejszym wydarzeniu dotarła do blisko 46 000 osób, czyli znowu po raz kolejny bardzo za to dziękuję i oczywiście należy podkreślić, że ten fakt, ta ilość tych osób to zasługa naszych stałych partnerów i naszych współorganizatorów dzisiejszego wydarzenia. Lukas Felczer jest dzisiaj z nami Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jest z nami Prehospital Blog, jest z nami Paramedic Polan Ratownictwo, jest z nami pierwszy raz i zostaje z nami już na stałe Ratunkowa w Roztoce. Witajcie, droga załogo ratunkowej na pokładzie NT Live. Jest z nami Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, jest z nami ratownik na Wyspach i sami zainteresowani dzisiejszym spotkaniem goście użyczyli również swoich mediów społecznościowych, swoich profili do tego, by pokazać Państwu, że właśnie dzisiaj się spotykamy. Zanim jednak oczywiście dojdziemy do tego, by zaprosić naszych gości, jak zwykle, drodzy Państwo, pozwolicie, że przypomnę o dwóch takich ważnych kwestiach. Nośmy odblaski, bądźmy widoczni, żeby w takim czasie, w takim momencie, kiedy dzień jest bardzo krótki, kiedy rano i wieczorem tego światła dookoła nas jest tak naprawdę niewiele, to bądźmy widoczni, nośmy odblaskowe elementy, żeby nasz poziom bezpieczeństwa był wysoki. A druga moja prośba, drodzy Państwo, czy z rękawiczkami, czy bez rękawiczek, udzielajmy pierwszej pomocy. Pamiętajmy o tym, żeby udzielać pierwszej pomocy, nie wahać się tego robić, bo jak każdy z Państwa dobrze o tym wie, że robienie każdego małego drobiazgu w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ma ogromne znaczenie. Tak więc, czy to będą niebieskie, czy to może takie zielone, w tym momencie, drodzy Państwo, nie jest to ważne, róbmy swoje. Ale żeby tak za bardzo dzisiaj już nie przedłużać, to chciałbym dzisiaj zaprosić do naszego studia trzech panów, trzech dżentelmenów, którzy na co dzień są ratownikami i też pilotem, jeśli chodzi o jednego z panów, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ich kariera zawodowa przebiegała wieloetapowo, na ten temat żeśmy rozmawiali już z Łukaszem Miglem, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. On tłumaczył, jak wygląda ścieżka zawodowa ratownika, najpierw ochotnika, takiego kandydata, potem przychodzi wieloetapowe procesy. Dzisiaj na ten temat nie będziemy, drodzy Państwo, za wiele rozmawiać. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co wydarzyło się dokładnie 22 sierpnia 2019 roku. Tego właśnie dnia, w tym czasie na dyżurze było między innymi trzech panów. Był Andrzej Śliwa, którego witam w tym momencie serdecznie i zapraszam do naszego studia. Dobry wieczór, Andrzeju. Witam Cię, Jacku, cześć. Był z nami, był również tego dnia, w tamtym miejscu, w tamtej przestrzeni był Maciej Ziarko, którego również bardzo serdecznie witam w NT Live. Cześć Macieju. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. I ostatnia osoba, która dołączyła do naszego teamu, to Andrzej Górka, który jest również ratownikiem TOPR-u. Witam Cię, Andrzeju, w naszej dzisiejszej audycji. Czołem. Czołem. Panowie, zanim porozmawiamy o konkretach, o takich twardych faktach związanych z tamtym wydarzeniem, to bardzo bym prosił, tak drogą wstępu, kilka słów. Gdzie nas dzisiaj przywitaliście? Gdzie się znajdujemy? Jaka to jest część Polski? Może Andrzej Śliwa, gdzie nas dzisiaj ugościłeś? Jaka to miejscowość? Ja dzisiaj jeszcze jestem w domu w Świdniku, to jest obok Lublina, słynna fabryka śmigłowców. Jutro ruszam do Zakopanego, w niedzielę zaczynam dyżur. Także świetnie. To jest jakieś 400 kilometrów od Zakopanego. No, to jest co jechać. Mam nadzieję, że w obecnym czasie takim pogodowym Twoja podróż przebiegnie bardzo bezpiecznie i bez większych takich perypetii, odpukać w niemalowane. A Maciej Ziarko, gdzie nas dzisiaj przywitał? A w Zakopanem siedzę aktualnie, także na szczęście nigdzie nie muszę dojeżdżać do pracy.
To jest na pewno złota sprawa. Ekstra. Wspomniałeś, że jesteś dzisiaj troszeczkę, możesz być narażony na obowiązki zawodowe, więc jest szansa, że możesz zniknąć, tak? Czy raczej jest to szansa niewielka? Jest to bardzo mało prawdopodobne, ale tak teoretycznie może się zdarzyć, bo aktualnie mam dyżur. Dobrze. Dobrze. To gdyby w razie W coś się stało, to po prostu na naszym private czacie napisz tę informację, że po prostu musisz lecieć dalej, że się tak wyrażę. No i Andrzej Górka, gdzie nas dzisiaj przywitałeś? Ja jestem u siebie w domu, w mieszkaniu. Jestem w Zakopanem. Tutaj z kolei w innej części miasta niż Maciek. Jestem na dole miasta. Maciek jest w tej części, która może się poczuć czystym powietrzem. Ja jestem w tej części, gdzie niestety powietrze jest najgorsze w Zakopanem, z czym się borykamy, dlatego to okno, które jest za mną, jest przez cały sezon zimowy praktycznie zamknięte. Takie mamy tutaj w Zakopanem realia i mamy tutaj też niedaleko lądowisko śmigłowca i szpital. Okej, rozumiem. Bardzo dziękuję panowie, że przyjęliście zaproszenie do naszej rozmowy, do tego, żeby się spotkać z widzami i słuchaczami NT Live, do tego, żebyście mogli nam przybliżyć troszeczkę bardziej tamtą datę, tę pamiętną datę. Drodzy Państwo, witam wszystkich widzów i słuchaczy, którzy już są z nami i tutaj te osoby, które już się w tym momencie pojawiają, z pewnością, drodzy Panowie, znajdziecie tutaj osoby, które może znają Was osobiście, z pewnością też będą Was ciepło pozdrawiały, więc pozwolicie, że co jakiś czas będziemy tutaj te osoby prezentować, pokazywać, a Wy, drodzy Państwo, napiszcie, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas słuchacie, dodając oczywiście hashtag NTLive, po to, żeby nasze zasięgi były jeszcze lepsze. Wspomniana wcześniej ratunkowa w Roztoce jest z nami Przemek i wspomniany wcześniej Łukasz Migiel również jest dzisiaj z nami. Bardzo serdecznie Ciebie, Łukaszu, pozdrawiamy i bardzo raz jeszcze dziękujemy za to, że drodzy Państwo, że Łukasz był naszym gościem i mógł przybliżyć troszeczkę informacji związanych z zawodem ratownika Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ale Andrzej Górka tu mi napisał, ja strzelę z ucha tak zwanego radiowego, że Andrzej i Maciek jesteście pilotami również, ale dronów. To dobrze, to idźmy tym torem. Tak, żeby nie odstawać. Okej, to na jakim etapie wykorzystywania tej technologii jesteśmy w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym? Jak to wygląda? No to panie pilocie Łukaszu Górka. Andrzeju, przepraszam. Andrzeju. Tak, za dużo tych Łukaszów, tu już Łukasz mi ucieka. Mamy wykorzystywane już drony w TOPRze, czy jeszcze nie? Jak najbardziej. Mamy kilka takich małych statków powietrznych oprócz tego jednego dużego i te małe statki powietrzne mają taką zaletę, że można nimi latać w całkiem złą pogodę, albo na przykład wtedy, kiedy nasz duży Sokół jest w remoncie, co do niedawna było faktem. Dzisiaj już miał wznowienie, dzisiaj chyba od jutra już będzie latał, przynajmniej z tego co wiem. Natomiast te małe statki powietrzne mają taką możliwość, że można nimi więcej zaryzykować, można zalecić czasem tam, gdzie Sokołem raczej strach, natomiast no niestety mają też ogromną ilość wad, to znaczy nie przenoszą na swoim pokładzie ratowników póki co i nie da się takim dronem jeszcze chorego ewakuować z gór. A Maciej, dodaj coś do tego. Andrzej powiedział, że jeszcze nie można przewozić ratowników, no ale sprzęt, leki, AED już pewnie mi do głowy, że na szczęście, że jeszcze się nie da ewakuować poszkodowanego, bo różnie to z tymi dronami bywa. One są bardzo fajnym narzędziem, takie jest moje zdanie, i bardzo są takim istotnym uzupełnieniem, jak chodzi o poszukiwania. Podają możliwość dosyć szybkiego spenetrowania dużego obszaru. No i oczywiście dają też możliwość transportu jakichś takich krytycznych rzeczy. Jeszcze AED nie transportowaliśmy, ale były przewożone w bardzo trudnych warunkach rzeczy turystom uwięzionym w rejonie Kopy Kondrackiej i można powiedzieć śmiało, że ten transport ocalił tym ludziom życie, bo oni się znaleźli wysoko w górach w bardzo złych warunkach i potrafiąc zejść przy niskiej temperaturze i silnym wietrze bez ubrań na taką pogodę. I właściwie gdyby nie ta pomoc z tym dronem, to prawdopodobnie do rana by nie przetrwali. Także na pewno jest to fajna rzecz, zdecydowanie.
Tu się jakby siłą rzeczy narzuca taki wątek bezpieczeństwa naszego, bo zderzenie śmigłowca z dronem to jest dla nas fatalna sprawa. Okej. Wątek drona mamy troszkę za sobą, ale już się pojawiło pierwsze pytanie od widza i w tym momencie już, drodzy Państwo, śpieszę ze stwierdzeniem, że do tych pytań będziemy wracać w drugiej części naszego spotkania. A teraz skupimy się na tym, co się wydarzyło w czwartek, 22 sierpnia 2019 roku. To było wczesne popołudnie przez masyw Tatr Zachodnich dokładnie, w wyniku uderzeń, wyładowań atmosferycznych, tak zwanych wyładowań doziemnych, to może tutaj panowie więcej na ten temat za chwilkę powiecie, 157 osób niestety zostało rannych, 5 osób zginęło, 4 osoby po stronie polskiej i 1 po stronie słowackiej. To skutki tego, co się wydarzyło. A jakbyśmy dali krok w tył, powiedzcie, jaki to był dzień z punktu widzenia pilota, ciebie Andrzeju, i z punktu widzenia ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy, mówiliście, że to był szczyt sezonu, więc na pewno było dużo ludzi. Ale jak ten dzień wyglądał, tak jakbyśmy mogli w kilku słowach na ten temat powiedzieć? Andrzej Śliwa. No, dla mnie to był bardzo długi dzień, bo dzień wcześniej, nie pamiętam, kto do mnie zadzwonił, Andrzej, przyjedź troszeczkę wcześniej, żebyś mógł o świcie polecieć do jaskini, zmienić ratowników, bo nie wspomniałeś, Jacku, że mniej więcej już tydzień trwała akcja w Wielkiej Śnieżnej. Tak. Dwóch uczestników tej penetracji utknęło i trzeba było ich ratować jeszcze wtedy, nie? Ja to przyjąłem ze spokojem, rzeczywiście przyjechałem troszeczkę wcześniej, tak żeby raniutko, skoro świt, polecieć, tam wykonałem wtedy 2 loty. Tam to jest bardzo trudny teren, żeby dojść, o dojechaniu nie ma mowy, nie? A tam trzeba było bardzo dużo materiałów potrzebnych im, no plecaki mieli bardzo wyładowane i faktycznie rano zrobiliśmy te 2 loty i nic nie zapowiadało, że ten dzień będzie tak, no powiedzmy szczerze, tragiczny i długi. Zazwyczaj, jeśli jest ładna pogoda, to po takim lataniu porannym ten śmigłowiec na pewno by sobie stał na lądowisku i czekał na ewentualne jakieś zdarzenie. Wiadomo, to był sierpień, środek akcji, wakacji, ale ta burza dawała we znaki, było ją słychać już dużo wcześniej i nawet tam przed wejściem do jaskini siedział taki chronometrażysta, który wszystko pisał i on pierwszy dał znać, że słuchajcie, jakieś pomruki tam ze strony słowackiej są, zbliża się burza, bo ją dobrze słychać i ten śmigłowiec schowaliśmy. Był sobie, wiadomo, my o ten śmigłowiec dbamy jak tylko możemy. Jak tylko zanosi się na burzę, na deszcz, to chowamy go do hangaru. I tak było w tamtym przypadku. Rozumiem. Gdzieś burza intensywna rozpędzała się, no nie wiem, w 12:30, za 15:01. Te telefony alarmowe spływają tam, gdzie w tej chwili siedzi Maciek. Do nas pierwszy telefon przyszedł gdzieś po 15 po pierwszej, 20 po pierwszej, że słuchajcie, pierwsze było hasło reanimacja dzieci pod Giewontem. Okej, i tu postawmy małą kropkę. I tu postawimy małą kropkę, bo za chwilkę do tego wrócimy. Ja bym jeszcze chciał mimo wszystko usłyszeć od Andrzeja Górki i od Maćka, jak oni patrzą na ten dzień ze swojej strony, ze swojej jakby perspektywy ratowników TOPR-u. Ja z przyjemnością wrócę do tego wątku dalej, bo on jest jakby kolejnym etapem naszej rozmowy. Ale Andrzej Górka i Maciej, powiedzcie mi, jak ten dzień dla was? Czy on był jakoś zupełnie inny, taki sam? To był absolutnie taki standardowy dzień dyżuru, akurat to był ostatni dzień mojego dyżuru. I no jakby ewidentnie widać było na horyzoncie taką burzę,
To był też szczyt sezonu, było dużo ludzi, ale jakby w tej pracy ciężko jest zakładać, że za chwilę będziemy mieli do czynienia z wypadkiem masowym, nie? Więc jakby tutaj z tej perspektywy to był taki sam dzień jak każdy inny. Wiadomo, że w okresie takim dużo bardziej pracowitym i rzeczywiście gdzieś tam z tyłu głowy nakładało się jeszcze to tło tej wyprawy do jaskini Wielkiej Śnieżnej, bo my się tam rotowaliśmy jako ratownicy medyczni i jakby się zmienialiśmy, czyli to nie było tak standardowo do końca, że ja byłem na przykład tydzień na dyżurze tam na śmigłowcu, bo tak dyżurujemy, tylko któryś z tych dni na pewno byłem w jaskini. Może o tyle to było niestandardowe. Rozumiem. Andrzej Górka, jak w takie sytuacje, kiedy już od kilku godzin, kilku dni trwa jedna misja, jedna akcja ratunkowa z punktu widzenia obciążenia załogi, sprzętu, wycieńczenia fizycznych, mentalnych sił, mocno wpływa na taką waszą gotowość do realizowania kolejnego zadania i tu przecinek i jak ty postrzegasz ten dzień, kiedy on się tak naprawdę rozkręcał dopiero na dobre, kiedy doszło do tych pierwszych wyładowań? Dwa pytania w jednym. Jeśli chodzi o obciążenie, to oczywiście, ponieważ jak sam zauważyłeś, było to działanie troszkę w dwóch różnych płaszczyznach, to znaczy z jednej strony trwająca, długa, skomplikowana, wymagająca ogromnych zasobów ludzkich, jak i sprzętowych akcja w jaskini śnieżnej, która jest akcją w środowisku zupełnie innym niż to, o którym dzisiaj będzie mowa. A dodatkowo nakłada się bardzo duża akcja wieloosobowa, jak się później okazuje, śmigłowcowa, wobec czego takie troszeczkę rozdzieranie ratowników na różne obszary, to jest na pewno obciążające. Ja mogę powiedzieć po sobie, ja byłem po wyjściu do jaskini i po też jakimś nieplanowanym dyżurze chyba przerzucony na śmigłowiec. Ja miałem tego dnia wolne, wobec czego nie obserwowałem tej pogody aż tak uważnie jak koledzy, którym bardziej na tym zależało. Natomiast w sytuacji, kiedy rozpętała się burza i naprawdę kilka mocnych gromów usłyszałem przez okno, mogłem przypuszczać, że za chwileczkę coś się zacznie dziać. A potem zadzwonił Maciek z pytaniem, czy mam jakiś dodatkowy sprzęt, który mogę pożyczyć. No i tak się troszeczkę, wtedy ja wszedłem na scenę, można tak powiedzieć. Okay. Ze sprzętem. I o tym kolejnym wątku będziemy rozmawiać. 13:25, jeżeli dobrze pamiętam, pierwsze wyładowanie atmosferyczne i tam było od razu informacja, albo może chwilkę później, że właśnie to wyładowanie spowodowało najwięcej ofiar. To nie tak. Ten dzień, jakby ten temat związany z burzą zaczął się od wyładowania takiego konkretnego na Czerwonych Wierchach. Ta burza szła od zachodu i dostaliśmy informację o tym, że w rejonie tam Chudej Turni jest turysta, jakiś obcokrajowiec, który został porażony piorunem. My się szykowaliśmy do tego lotu. Śmigłowiec mieliśmy wypchany, stał na płycie i wyszliśmy zobaczyć, jaka jest pogoda, no bo ewidentnie zapowiadało się na jakąś dużą burzę. I z tego co pamiętam, to stwierdziliśmy, że absolutnie warunki się nie nadają do jakiegokolwiek lotu. Co więcej, idzie bardzo silna burza. Postanowiliśmy, że ten śmigłowiec schowamy do hangaru, żeby przypadkiem nie został uszkodzony na przykład przez grad. Jasne. Tak się to zaczęło. No dobrze, no to wracamy znowu do tego wątku, który poruszał pan Andrzej Pilot. Andrzeju, pierwszy telefon. Jak w ogóle wygląda przyjęcie takiego zadania, takiej informacji i w jakbyś kilku zdaniach mógł opowiedzieć o tym konkretnym scenariuszu, który pojawił się w słuchawce telefonu bądź przez radiostację. Jak to wyglądało? Słuchaj, zazwyczaj jak są wypadki niezagrażające życia, a są takie, że my musimy się przygotować, no to stare polskie przysłowie śpiesz się powoli. My musimy czasami omówić sprawę tego wypadku taternickiego, jak tam podejdziemy, jakie długie liny trzeba wziąć i tak dalej. Ale jest takie hasło, że reanimacja, utrata przytomności, upadek z wysokości, to raczej ten element jest pomijany. Oczywiście my nie możemy na hura wszyscy biec do śmigłowca, żeby znowu czegoś nie zapomnieć, nie wrócić się. I tutaj właśnie była taka sytuacja, że jednym z głównych elementów tego zgłoszenia to było reanimowane są dzieci.
pod Giewontem, po wyładowaniach, to praktycznie każdy chciał lecieć natychmiast, nie? Tylko tak jak wspomniałem już, no niestety pogoda była w tym pierwszym momencie tego zgłoszenia tak fatalna, z takimi wyładowaniami, że no, tu byś chciał, a no, z drugiej strony no, bezpieczeństwo jest najważniejsze w tym wszystkim. Na pokładzie jest 2 pilotów, 4 ratowników z tyłu. My nie możemy działać jak samobójcy, jak kamikadze, tylko musimy to wyważyć i zrobić to zadanie bezpiecznie i tak, żeby komuś pomóc. I powiedzmy te pół godziny to naprawdę to było takie no, fatalne, tego się nie zapomina nigdy, gdzie wiesz, że tam ktoś umiera, czy potrzebuje pomocy, a ty no nie, jesteś bezsilny. Kiedy ratownik TOPR-u, będący na dyżurze, słyszy taki scenariusz, taką informację, to jak wygląda procedura przygotowywania się do zrealizowania takiego zadania? Andrzej i Maciej. No, dostajemy informacje z centrali, tutaj gdzie jest siedziba TOPR-u, bo zgłoszenia przychodzą do dyżurnego telefonisty i my dostajemy konkretne zgłoszenie, konkretne informacje i konkretną decyzję, którą podejmuje kierownik dyżuru. Dostajemy informacje o tym, gdzie się wydarzyło, gdzie jest wypadek, ile jest osób poszkodowanych, no i że generalnie mamy lecieć, jeśli są ku temu warunki, prawda? Bo tutaj taka ostateczna decyzja o tym, czy polecimy, czy nie, należy do kapitana, do pilota, tak? W tym wypadku wtedy tym pilotem był Andrzej. Wtedy to było tak, że my byliśmy pod taką bardzo dużą presją, taką wewnętrzną, bo każdy z nas jakby zdawał sobie sprawę z tego, że tam się dzieją bardzo niedobre rzeczy i chcieliśmy naprawdę jak najszybciej wylecieć, no ale nie było to możliwe, absolutnie. I każdy z nas organizował się na swój sposób, tak? Czyli ja organizowałem sprzęt medyczny, stąd też zadzwoniłem do Andrzeja, bo wiem, że blisko mieszka i chciałem tam parę rzeczy od niego wziąć, bo już jakby spływały do nas informacje o tym, że to jest wypadek raczej masowy, że jest bardzo dużo osób poszkodowanych i że jakby tym standardowym zestawem, który mamy na pokładzie, na pewno tego wypadku nie załatwimy. Maciek mnie zmobilizował po prostu. Tak, tak. A drugi temat no to jest kwestia właśnie podjęcia decyzji, generalnie jakby rozpatrzenia się w pogodzie, tak? Czyli my mamy do dyspozycji parę kamer, które przekazują na żywo obraz. Akurat tak się zdarzyło, że była kamera na myślińskich turniach, więc spoglądaliśmy na tą pogodę i staraliśmy się ocenić, czy to już jest ten moment, że możemy w miarę bezpiecznie wystartować i spróbować dolecieć. To też często jest tak, że my w takiej sytuacji, jeśli nad Zakopanem jest powiedzmy jakaś widoczność, to jeżeli jest taki bardzo pilny lot, a to właśnie taki był, to uruchamiamy się i startujemy i często jest tak, że na etapie powiedzmy dolotu okazuje się, czy jesteśmy w stanie dostać się do tego miejsca, czy nie. No i tak było też w tej sytuacji. Okej. Andrzej, a powiedz mi, ja miałem okazję dwukrotnie gościć w waszej bazie, miałem dwukrotnie okazję obejrzeć, jak wygląda wyposażenie Sokoła, takie, które jest tam cały czas, które jest cały czas przygotowane do zadań. Jakbyś mógł w kilku zdaniach powiedzieć, jak to się, jak przebiegał ten proces przygotowania tego sprzętowego, takiego bym użył słowa, jak ogarnąć sytuację związaną jakby no z ogromną ilością osób poszkodowanych, które tam summa summarum się pojawiły. Jak to sprzętowo byś mógł powiedzieć w 2-3 zdaniach było przygotowane? Czy tutaj coś, jakaś inna procedura niż jednostkowe zdarzenie albo 2 poszkodowanych? Jak to wyglądało? Jestem ciekaw, jak to przebiegało. Moja obecność była tam częścią zmienionej procedury, bo nie jest rzeczą normalną, że ratownicy ze śmigłowca dzwonią do ratowników, którzy są w domu, prosząc o wsparcie, wobec czego Maciek ocenił, że moja pomoc będzie potrzebna, a to ze względów prawdopodobnie czysto geograficznych, po prostu mieszkam blisko, dlatego lepsze. Rozumiem, okej. Tak czy owak, jeśli chodzi o sprzęt podstawowy, to co Maciek wspominał i Andrzej, sprzęt mamy zabudowany na pokładzie śmigłowca, mamy go tam gotowego do działania i tam jest sprzętu na powiedzmy standardowe działania, czyli kilka osób.
Każdy z nas ma też sprzęt osobisty, w tym sprzęt medyczny. Mamy swoje kamizelki, mamy swój dodatkowy sprzęt, na przykład sprzęt do zabezpieczenia przyrządowego dróg oddechowych, wobec czego jeśli wchodzi ratownik, że tak powiem, do działania, to wnosi też dodatkowy sprzęt i to też jest jakiś atut. Wobec czego w ten sposób to było, że każdy z medyków, który wchodził, jednocześnie wnosił swój sprzęt osobisty i jakiś tam swój towar plus swoją osobę. Dodatkowo w ramach tego, jak sytuacja się rozwijała, w miarę tego, jak się rozwijała, pojawiali się nowi ratownicy, nie tylko medyczni, którzy również dostarczali ze sobą sprzęt. Wobec tego w pewnym momencie wypadek z takiego nieskompensowanego, z takiej sytuacji niedoboru sił i środków zmienił się w sytuację, gdzie już było dość ratowników, by tej pomocy skutecznie udzielać. Rozumiem. Ja mam takie przemyślenia odnośnie, zresztą Prehospital Blog, Tomasz Janus, kiedy zapowiadał nasze dzisiejsze spotkanie, on odniósł się do zdarzeń masowych. To, co mówi o takich zdarzeniach protokół Maskal, to, co się zdarzyło dokładnie w Korei, pamiętacie nie tak dawno temu, dokładnie w Seulu, gdzie podczas imprezy halloweenowej w Korei Południowej, kiedy było ponad 100 000 osób, doszło do ogromnej tragedii. Jak wiemy, 154 osoby niestety nie przeżyły tego zdarzenia, doszło do masowego, nagłego zatrzymania krążenia. I teraz moje pytanie kieruję do Andrzeja, pilota. Jak z punktu widzenia kapitana statku powietrznego można i należy się przygotować do możliwie takiego bardzo szerokiego działania, bym powiedział, o takim zmasowanym charakterze z punktu widzenia samego pilota? Co jest takiego ważnego? Dla mnie to jest standardowy taki sam lot, gdyby był to jeden poszkodowany, czy kilkunastu, kilkudziesięciu. Moim zadaniem jest pomóc ratownikom będącym na pokładzie, podlecieć jak najbliżej poszkodowanych, a to jest szacunek dla nich, bo oni muszą się skonfrontować z tym przypadkiem, często naprawdę tragicznym, ktoś jest połamany, czy trzeba go reanimować. Ja tych rzeczy nie widzę. Dla mnie to jest standardowe, identyczne latanie, gdy to jest wypadek pojedynczej osoby pod rysami, czy ich jest 20 pod Giewontem. Nie ma tutaj różnicy. Różnica może być taka, że zabieramy jedne nosze, jednego poszkodowanego, lecimy w kierunku do szpitala. Tutaj czasami trzeba było zabrać 2, 3 poszkodowanych, żeby nie marnować czasu na przeloty. I tylko tu była taka kwestia, czy śmigłowiec da radę, a Sokół jest na tyle mocny, że aby tylko było miejsce z tyłu i dawaliśmy radę. Załoga Sokoła TOP jest dzisiaj z nami. Jak już Państwo wiecie, jest z nami Andrzej Śliwa, Andrzej Górka i Maciej Ziarko. 22 sierpnia to już chyba wpisał się tak mocno w wasz kalendarz zrealizowanych zadań i waszego takiego portfolio zawodowego, przykrego, bardzo trudnego, tragicznego, ale jednak to się zdarzyło. Panowie ratownicy, jak oczekiwaliście w trakcie dolotu do tego miejsca, jak wyglądało wasze przygotowanie do rozpoczęcia waszych działań? W kilku zdaniach. Zarówno Maciej i Andrzej, prosiłbym o kilka słów komentarza. To była dosyć dynamiczna sytuacja, bo na etapie dolotu zakładaliśmy, że nie uda się dolecieć do tego miejsca, gdzie jest wypadek. I tak się układaliśmy w takiej kolejności na pokładzie, żeby się przygotować do biegnięcia z buta, tak? Czyli do pewnego momentu zakładaliśmy, że dolecimy śmigłowcem, a dalej po desancie pójdziemy na piechotę. Tak też byliśmy przygotowani sprzętowo do tego, czyli na lekko, absolutnie w takim podstawowym, niezbędnym minimum do resuscytacji, bo wtedy już wiedzieliśmy, że są 2 resuscytacje dzieci, ale ta sytuacja na dolocie się zmieniła, bo jak wróciliśmy na kontratową, to się okazało, że cały wierzchołek jest odkryty, w związku z tym musieliśmy się przegrupować i dobrać resztę sprzętu. Także to było takie dosyć szybkie działanie, bo też było bardzo mało czasu. To była dosłownie minuta na ogarnięcie tego sprzętu. Andrzej,
A ty jakżeś sobie w swojej głowie poukładał te pierwsze kilkadziesiąt sekund przed fizycznym wyjściem z Sokoła i rozpoczęciem działań? Tak jak Maciek mówił, sytuacja się dynamicznie zmieniała. Rzeczywiście na początku zakładaliśmy, że nie dotrzemy na miejsce, wobec czego byliśmy inaczej przygotowani. Aż nagle trzeba było się przygotować do tego, że jednak będziemy bezpośrednio na miejscu. Problemem było też to, że tak naprawdę na początku nie było wiadomo, gdzie zacząć działać w pierwszej chwili, ponieważ zwykle wypadek jest jednak izolowany, jest jakimś jednym miejscem, gdzie jest osoba, 2 osoby, 3 potrzebujące pomocy. A tutaj tak naprawdę cały rejon Kopuły Szczytowej Giewontu był okolicą, gdzie ludzie potrzebowali pomocy. Dlaczego trzeba było szybko ten priorytet wyznaczyć? On w zasadzie był też wyznaczony przez to zgłoszenie, które było jak najbardziej elektryzujące, czyli te resuscytacje u dzieci, ponieważ 2 dzieci było resuscytowanych i kiedy udało się zlokalizować te trwające już resuscytacje, tam byliśmy zdesantowani dokładnie w tym miejscu. Wobec czego to też jest taka zmiana planów, można powiedzieć tam dwukrotna i wyznaczenie sobie priorytetów, no i podjęcie działań, tak jakoś sobie to ułożyliśmy. Jasne. Zanim do Andrzeja Śliwy jeszcze wrócę z kolejnym wątkiem, to ja bym chciał was zapytać, panowie ratownicy, jak dokonać w takich bardzo trudnych warunkach, słysząc informację zwrotną, że jest resuscytacja 2 dzieci, jak dokonać mimo wszystko jakiegoś triażu, jakiegoś podsumowania, jakiegoś szybkiego wglądu, ile tych poszkodowanych i w jakim stanie mamy. W krótkim czasie, na małej przestrzeni, dużo osób. To jeszcze tutaj oddam głos do Andrzeja Górki. No, moim zdaniem kwestia wykonywania tam triażu to jest kwestia bardzo otwarta. Wykonanie tam realnie triażu według procedury moim skromnym zdaniem nie wchodziło niestety w grę. A to z uwagi na ten fakt, że nie byliśmy w stanie oceniać tych chorych w żaden sensowny sposób. W ogóle obszar naszego działania nie był do końca określony, ponieważ tak naprawdę widzieliśmy, że wszystko dzieje się w rejonie wierzchołka, tak, ale nikt nigdzie nie nakreślił granicy Kopuły Szczytowej Giewontu, nigdzie nie wiadomo, gdzie to się kończy, zaczyna, czy ktoś jest na przykład w żlebie, czy ktoś jest w ścianie, czy na szlaku będzie ktoś bardziej potrzebujący, dlatego zastosowaliśmy taką strategię, że poruszaliśmy się po prostu szlakiem zejściowym, w pobliżu którego się znaleźliśmy i staraliśmy się udzielać pomocy adekwatnie do nastanych potrzeb. A te resuscytacje trwały chwilę, ale z uwagi na to, po pierwsze ich rokowania, po drugie zwiększającą się ilość personelu medycznego, a po trzecie cały czas rysującą się jakby sytuację przed nami, musieliśmy, że tak powiem, progresować, iść dalej w stronę wierzchołka i szukać, czy tam ktoś nie będzie również tej pomocy potrzebował. Dlatego tak naprawdę tym wstępem były 2 resuscytacje, a potem tak naprawdę dalsza działalność na wierzchołku. Oczywiście to były 2 resuscytacje, które się toczyły równolegle, bo byliśmy w takim składzie, który pozwalał na to, żeby te zaawansowane zabiegi wdrożyć. Nie było tak, że najpierw zajęliśmy się jedną, a potem przeszliśmy do drugiej. To się działo dwutorowo. Zanim dojdziemy do tego, bo tutaj chciałbym na pewno się na moment zatrzymać i porozmawiać o tych resuscytacjach. I tutaj już pani Anna Komander napisała taki komentarz, do których należy się odnieść, że dla osób chcących przeczytać o tych wydarzeniach polecam książkę pani Zielińskiej Top 2. Absolutnie tak. Aczkolwiek dzisiaj mamy tę okazję, pani Anno, żeby porozmawiać z panami na żywo i dowiedzieć się czegoś też więcej, albo zadać konkretne pytanie, które może już się w waszych głowach, drodzy państwo, drodzy widzowie i słuchacze, zrodziło. Więc o resuscytacji tych pediatrycznych pacjentów za moment. Andrzej Śliwa, wiesz co, ja mam takie pytanie też z punktu widzenia awiacji, z tego wszystkiego, co się działo. Było ryzyko cały czas wyładowań tych atmosferycznych, tych piorunów tak zwanych w trakcie, kiedy byłeś tam i dostarczałeś naszych panów na miejsce? Czy to już był moment, kiedy było względnie bezpiecznie z punktu widzenia kapitana statku powietrznego? To jest takie zagadnienie, że jak wiesz, już byliśmy w powietrzu, no niestety adrenalina była tak ogromna, że chcieliśmy działać. Ja sobie nie zdawałem sprawy, gdzie my jesteśmy. Taka ciekawostka, równo w pierwszą rocznicę tych wydarzeń przyjechała pani z Polsatu i pokazała mi filmik nagrany przez jakiegoś tam turystę,
My już działamy, na pewno to nie był pierwszy desant, bo pierwszy desant był na zachód od Krzyża przy Dzieciach. To był może już drugi, trzeci desant, gdzie jest nagrany nasz zawis, zjeżdża, nie wiem, może i Maciek. I jest piękne wyładowanie, ogromne, z takim grzmotem w krzyż. My oczywiście tego nie wiedzieliśmy, może i dobrze, bo nie wiem, jakbym zadziałał, gdyby powstała jakaś panika na pokładzie, że no, tu są wyładowania, a my sobie latamy, nie? Tam było dosyć, po burzy takiej tej pierwszej, jak przechodzi, to zazwyczaj jest już taki spokój. To powietrze było bardzo przyjemne do latania z mojej strony, ale groźba tych wyładowań była ogromna, czego najlepszym dowodem jest ten filmik. Krótki filmik, gdzieś tam na YouTubie można znaleźć, jak my sobie działamy dosłownie 50-100 metrów poniżej krzyża i ten krzyż jest zaatakowany przez piorun, także... A powiedz mi, co by się stało z punktu widzenia mechaniki, elektroniki, waszego bezpieczeństwa, gdyby takie wyładowanie elektryczne no, przeszło przez cały kadłub, przez Sokoła? Co by się mogło wydarzyć? No to fizycy tłumaczą to, że opłynęłoby to nas i by sobie gdzieś poleciał dalej. Zazwyczaj to są jakieś niewielkie przepięcia gdzieś, no, może jakiś bezpiecznik czy coś, ale duże samoloty pasażerskie często są atakowane takimi piorunami. Nic tam się nie dzieje. Gdzieś jakieś niewielkie przyciemnienie, jakieś przykopcenie jest widoczne później po fakcie oględzin, bo wiadomo, że trzeba taki samolot dobrze obejrzeć. Co by się stało, nie wiem, ale myślę, że to nie było tak bardzo bezpieczne dla samego lotu, ale może bardziej niebezpieczne dla ratownika wiszącego na linie. Być może, że to wyładowanie przeszłoby przez niego. On by mógł ucierpieć, na pewno. No też dobrze, mi się tak wydaje, że to osoba będąca w trakcie desantu byłaby w tym momencie mocno poszkodowana. Chyba najbardziej narażona, także mówię, dobrze, że tego wyładowania nie wiedzieliśmy i spokojnie dalej działaliśmy. No dobrze, no ale skoro mamy ten wątek o tych piorunach, to chyba Andrzej Górka może coś powiedzieć na temat piorunów i ewentualnego kontaktu z takim zjawiskiem, prawda? Bo chyba ty miałeś okazję być poczęstowany przez taką energię. Tak. Na ten moment rzeczywiście się uśmiecham, ale być może to jest reakcja na stresowe wspomnienie. Była taka sytuacja, kiedy oglądaliśmy wypadek na Giewoncie własnymi oczami. Widzieliśmy, jak fatalnie to wygląda dla bardzo wielu ludzi. Widzieliśmy konsekwencje przejścia kilkukrotnego burzy przez wierzchołek Giewontu i w pewnym momencie poczuliśmy też wyładowanie. To znaczy ja na pewno poczułem, klęcząc przy jakimś chorym, już nie pamiętam przy którym. Miałem taki moment takiej lekko może panicznej myśli, że za chwileczkę to my będziemy w tej samej roli, co nasi poszkodowani. Na szczęście nic się nie stało większego, oprócz tego takiego drobnego dreszczu, że tak powiem, piorunowego, tego niewielkiego wyładowania. Nie było dalszych wyładowań, burza sobie, mówiąc tak nieelegancko, poszła. Więc mieliśmy tutaj możliwość działania, śmigłowiec miał możliwość pracy, nic tam się więcej nie stało. Natomiast rzeczywiście, mówiąc zupełnie żargonowo, lekko nas tam popieściło, co mi osobiście uświadomiło, że ta sytuacja naprawdę jest ciężka, ponieważ jeśli my dodatkowo jako ratownicy będziemy poszkodowani, to będzie bardzo źle. No właśnie. I to teraz znowu płynnie przechodzimy do kolejnego wątka, który przed chwilką się poruszał w tej naszej rozmowie odnośnie resuscytacji 2 pediatrycznych pacjentów. Jak wyglądała decyzja, czy który z panów zajmie się tym pacjentem i tym pacjentem? W jaki sposób żeście podzielili wasze zadania? W jaki sposób wyglądała, jak przebiegała komunikacja między wami w trakcie realizowania tych 2 bardzo trudnych zadań na miejscu? Maciej. To akurat było tak, że my z Andrzejem byliśmy przy resuscytacji tego dziecka, które było niżej, a u góry działał zupełnie inny zespół. I to jest tak, że my dosyć długo ze sobą pracujemy i mamy to takie wielkie szczęście, że możemy się w takim naszym małym zespole dosyć często szkolić. I to jest taka bardzo istotna rzecz, która
wydaje mi się, że pomaga i tak naprawdę to dużo rzeczy po prostu działo się automatycznie. Jakoś to tak wyszło, że ja poszedłem do głowy, Andrzej poszedł do monitora. Ja tak nie pamiętam tego tak mega dokładnie, ale zdaje się, że ktoś spoza naszej ekipy uciskał klatkę piersiową. Andrzej, popraw mnie, bo ja nie pamiętam tego. Szczerze, ja też nie mam tak dokładnie tego już naszkicowanego w głowie. Tak, ale dużo czasu minęło i... O same procedury medyczne to jakoś absolutnie wyszło zupełnie bez gadania po prostu. Ja się znalazłem przy głowie, Andrzej przy monitorze i tyle. I jakby działaliśmy razem w porozumieniu. W dosyć trudnych warunkach, nie? Bo to nie jest resuscytacja na ulicy, w parku, w miejscu, gdzie jest równy teren, tylko trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to było na stromym stoku, gdzie w ogóle niewiele było takiego miejsca w miarę płaskiego, żeby móc w miarę komfortowo Sprzęt działać. położyć nawet. Sprzęt położyć. Pierwszy element to było przełożenie tego dziecka, z tego co pamiętam, pół metra wyżej na taką bardzo wąską, 40-centymetrową ścieżkę, bo ona, powiedzmy, że była takim najbardziej dogodnym miejscem do prowadzenia tej resuscytacji. Więc no, to były takie absolutnie duże utrudnienia dla nas. No plus jeszcze aura i pogoda, bo akurat ten moment, kiedy przez Andrzeja przeszedł ten piorun, to był moment, to pamiętam, tej resuscytacji właśnie tego dziecka, bo tam jeszcze był ojciec tego poszkodowanego chłopca, który też oberwał. To akurat takie rzeczy, które się pamięta pewnie do końca życia. Będziemy za chwilkę kontynuować ten wątek. Ja bym chciał zapytać, co w tym czasie robił Andrzej Śliwa, gdzie był, jakie miał zadania, czym się zajmował, może już był na ziemi, może latał dookoła. Jak to wyglądało, Andrzeju? Ja byłem dosyć, wykorzystywany na wszystkie sposoby, bo gdy zaczęła się ta resuscytacja pierwszych dzieci, ja zbierałem ratowników, którzy na hasło, na jeden SMS, skąd tylko mogli, szli w kierunku tego zdarzenia. I zbierałem po drodze ratowników medycznych, którzy byli, pamiętam, Adama z połowy drogi, spod jaskini śnieżnej. Także ja dostarczałem ratowników wszystkich, którzy byli w tym rejonie gdzieś dostępni. I dopiero gdy oni zabezpieczyli pierwszych rannych, zaczęliśmy zwozić czy na kontratową, czy jeszcze, jak się dawało, przelecieć jakąś dziurą na lądowisko, do szpitala. Także ja tam miałem co robić. Szukałem ratowników po okolicy. Czy w tym momencie pomyślałeś sobie, cholipka, gdybyśmy mieli drugiego Sokoła, to może byłoby łatwiej, może byłoby bardziej sprawniej. Była taka myśl, czy i 3 kropki? No raczej powiem Ci szczerze nie, bo nie wiem, czy ogarnęlibyśmy to logistycznie w tym samym miejscu. Przyleciały po jakimś czasie nawet 4 eurokoptery z LPR-u, które czekały na pacjentów na lądowisku, żeby ich zabrać gdzieś dalej do Myślenic, do Krakowa. I tylko jeden był w stanie pomóc mi w transporcie rannych, podlatując tam w rejon Giewontu. Także tutaj ilość sprzętu latającego nie była tyle znacząca, co ilość ratowników medycznych tam w pobliżu poszkodowanych. No to wracamy znowu do... Mieliśmy też lekarzy na szczęście. Mieliśmy też lekarzy, tak. No właśnie, No tak. Maciej mi o tym opowiadał. Maciej, jak byłem u was w bazie, miałem wielki zaszczyt i przyjemność być. Opowiadałeś mi o różnych ciekawostkach wynikających z prowadzenia tych działań, bo właśnie było dosyć w tej masie osób, które wchodziły i schodziły, były tam dookoła, no było sporo personelu pielęgniarskiego, lekarskiego, no byli to turyści, byli na wakacjach, prawda? Więc oni chyba byli bardzo niezastąpionym takim zespołem dodanym do waszej grupy ratowników.
Czy tutaj mając na myśli lekarzy, to mówimy o lekarzach Stopru konkretnie, czyli o Adamie Borakowskim i o Przemku Górze. Okej, dobra, mamy to. Tak, akurat Przemek wtedy miał z nami dyżur ze mną na śmigłowcu. Ja akurat nie miałem tej okazji, żeby spotkać jakiegoś medyka tam, który działał w rejonie Giewontu spoza Topru. Słyszałem, że taki był, ale to chyba bardziej w schronisku na dole niż na Giewoncie. Natomiast no rzeczywiście jakby to akurat tak się zdarzyło, że ci ratownicy, lekarze, ochotnicy byli wtedy na dyżurze i mieli dosyć duży udział w tym ratowaniu, taki bardzo istotny, nie? Duże naprawdę istotne wsparcie w tych działaniach. Zdecydowanie tak. Tutaj myślę, że trzeba też powiedzieć o tym, że jakby ta struktura naszego działania wygląda tak, że poza ratownikami zawodowymi, których w sumie nie ma tak dużo, bo jest nas około 40, jest cała rzesza ratowników, ochotników, którzy pełnią dyżury tutaj na centrali społecznie i są też tacy, którzy nie mają dyżuru, ale właśnie dostają SMS-a, że coś się dzieje, że jest sytuacja, która wymaga zaangażowania większej ilości ludzi, no i w miarę możliwości, jeśli są dostępni, to się pojawiają na centrali. I absolutnie to zdarzenie nie byłoby możliwe do ogarnięcia, gdyby nie ochotnicy Stopru, gdyby nie Straż Pożarna, która potem do nas dołączyła, gdyby nie ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, strażnicy Staszeńskiego Parku Narodowego, czy policja, która kierowała ruchem. Bo musimy pamiętać o tym, że to był taki czas, gdzie Zakopane było absolutnie całe zakorkowane. Nie było, bez policji nie byłoby szansy na to, żeby te służby wszystkie sprawnie się poruszały na trasie Kuźnice-Szpital. Tak to wyglądało mniej więcej. Andrzej, Górka, wróćmy ponownie do miejsca, w którym przeprowadziliście zabiegi resuscytacyjne, gdzie wykonywaliście medyczne czynności ratunkowe u pacjenta pediatrycznego. Wspomniałeś przed chwilą, że trzeba było sobie przygotować miejsce, przesunąć, przestawić, zabrać, przełożyć, zmienić położenie wasze, żeby było wasze bezpieczeństwo zaopiekowane, żebyście wy byli też bezpieczni, no i pacjent, no i gdzieś tam dookoła inne osoby, szczególnie, że tu Maciej powiedział, że była też rodzina. Co w tym wszystkim było najbardziej trudne dla ciebie w tych pierwszych minutach do przygotowania tego? Chciałbym, żebyś odpowiadając na to pytanie wskazał na bardzo znaczące według ciebie elementy przygotowania medycznych czynności ratunkowych w takich warunkach bardzo polowych, bardzo ekstremalnych. W sumie to, co wymieniłeś, to wszystko składa się na całość trudności. Ja nie wymieniłbym jednej rzeczy, która była trudna. Sam fakt prowadzenia resuscytacji u dziecka, jak wiemy, jest obciążający, niezależnie chyba od przygotowania. Dodatkowo rodzina, która jest na miejscu, dodatkowo teren, który, no, tak jak mówię, no, absolutnie odstaje od tego, co jest standardem prowadzenia resuscytacji, czyli są to sytuacje zupełnie szczególne, gdzie jest problem z rozmieszczeniem sprzętu, jest problem z zajęciem odpowiedniej pozycji do wykonywania tych czynności, tak? To nie jest to, że ja jestem w stanie sobie stanąć, pochylić się nad pacjentem, ja muszę klęczeć, a jednocześnie jedną nogę muszę mieć wyprostowaną, bo tak teren tego wymaga i w ten sposób musimy pracować, ale z drugiej strony nie jest to tak bardzo nadzwyczajne, ponieważ takie działania są poniekąd standardem w Toprze. Działania w terenie wygodnym, komfortowym są dla nas w zasadzie ewenementem. Tak? Większość tych resuscytacji czy zaawansowanych czynności prowadzimy w bardzo nieergonomicznych pozycjach ciała, przy niewygodnych pozycjach, przy niesprzyjających temperaturach, gdzie często ten sprzęt nie działa tak, jak powinien, mimo że część z tego sprzętu jest przewidziana na górę, ale na przykład część duża z drugiej strony sprzętu, który każdy wykorzystuje, to jest sprzęt pomyślany przede wszystkim na warunki szpitalne, bo czego już się tak nie sprawdza przy minus 20 stopni. Prawda? Stąd tego typu odstępstwa od normy są niejako dla nas w Toprze standardem, dlatego trudno mi wymienić coś jednego. Na pewno fakt, że chociażby wszystko było mokre, co było kłopotem przy stosowaniu elektrod samoprzylepnych. To, że wszystkie czynności trzeba było wykonywać, tak jak mówię, półklęcząc, czasem półleżąc, to też jest utrudnienie. A dodatkowo jakby niemożność ogarnięcia sytuacji, co będzie za chwilę, to też jest jakiś element utrudniający.
Jest tego wiele, trudno mi wymienić jedną najtrudniejszą rzecz. Okej. Będziemy pewnie jeszcze wracać do tego, co się działo. Padł wątek, może komentarz, który niech będzie zadedykowany dla Andrzeja Śliwy. A pan Adrian Głuszek napisał, że pojawił się również ze wsparciem ratownik szósty i też działał pod Giewontem. Dlaczego ten ratownik szósty jest taki ważny? Bo też ten wątek się pojawił w naszej Maciej rozmowie, pamiętam, i jest on też napisany, opisany w książce, ale i może Andrzej się do niego odniesie. Dlaczego ten szósty ratownik z Krakowa, teraz z bazy w Kokotowie, był dla was taki ważny? Pozdrawiam serdecznie. Tak, pozdrawiam serdecznie pana Wojtka, który wtedy latał. To był akurat śmigłowiec z Krakowa, z LPR-u, ale pilot kiedyś latał w Toprze. Znał bardzo dobrze. Wojtek Wiejak. Dobrze, dziękuję za podpowiedź. Obeznany z tematem latania w górach i no, z tego co wiem, tych kilka transportów wykonał, no na pewno przydał się bardzo. Także pozdrawiam Wojtka. I to było na pewno duże wsparcie też dla chłopaków, bo jeśli mogę został szybciej. Jeśli mogę się włączyć, no to tym zasadniczym terenem działania, gdzie działał Sokół Toprowski, to był rejon Wierzchołka, rejon Krzyża, prawda? Natomiast dużo tego działania było też na Przełęczy i chyba tam bardziej się znalazło zastosowanie śmigłowiec LPR-u. Tak, tylko tam. Tak, to też wynika jakby z ograniczeń takich natury technicznej śmigłowca, bo akurat śmigłowiec LPR-u no nie ma możliwości prowadzenia działań linowych, no bo nie ma windy, która była w tej sytuacji kluczowa. Natomiast to, że akurat tak się zdarzyło, że Wojtek Wiejak miał dyżur w Krakowie, to było bardzo, bardzo istotne, ponieważ to był pilot, który doskonale zna Tatry i tutaj przez wiele lat latał, więc on wiedział doskonale, gdzie lecieć, znał konkretnie lądowisko wykorzystywane przez nas, ponieważ wiele razy tam lądował Sokołem. Więc jakby oni dzięki temu mogli absolutnie działać samodzielnie na własną rękę. W sensie na własną rękę, prowadząc jakby te operacje lotnicze tam w tym rejonie. I dlatego to było tak istotne, bo to dawało nam możliwość po prostu dodatkowego, szybkiego transportu poszkodowanych na dół do Zakopanego, a potem na Kondratową Stronisko, jak już pogoda była gorsza. Panowie ratownicy, chciałbym odnieść się po raz kolejny do wątku pacjenta pediatrycznego, ale też do innych pacjentów, którzy byli ranni. Z jakimi mieliście do czynienia problemami, stanami, które wystąpiły po rażeniu bezpośrednim czy pośrednim przez taki piorun, albo co się pojawiło w konsekwencji upadku tej całej mechaniki wynikającej z otrzymania ogromnie wielkiej energii, które przeszło przez ciało. Co tam było, czego tam było najwięcej? Przepraszam, że ja mówię w taki brzydki sposób, ale z czym mieliście tam jeszcze do czynienia? Najwięcej było chyba pogubionych butów i porozrywanych. To jakby też świadczy o tym, z jakimi obrażeniami mieliśmy do czynienia. Bo poza tymi zatrzymaniami krążenia, no to było mnóstwo ludzi z obrażeniami kończyn dolnych, kończyn górnych, poparzonych. Było też parę takich osób, które były po prostu w takim ciężkim stuporze, były absolutnie zablokowane i mimo, że nic im nie było, to bardzo trudno było się z nimi porozumieć. I oprócz tego byli jeszcze tacy pacjenci, którzy byli odrzuceni przez tą falę uderzeniową i gdzieś spadli z jakiejś tam wysokości, z tego tytułu mieli obrażenia. I byli jeszcze tacy poszkodowani, przynajmniej ja takich pamiętam, którzy mieli jakieś obrażenia wynikające z penetracji tam fragmentami skał, kamieni. To właściwie tyle z tych, których ja pamiętam. A Andrzej Górka? Tak jak Maciek mówi, to znaczy tutaj przede wszystkim taki obraz obrażeń wynikających z wysokiej energii, obrażenia najróżniejszego rodzaju, bo osoby, które zostały odrzucone, które zostały ugodzone odłamkiem skalnym, ale też bardzo wiele osób poparzonych.
ze spaloną odzieżą, te zrzucone buty ze stóp, to też jest obraz tego, jak wielka energia działała. To nie jest tak, że te osoby zrzucały z siebie buty z niewiadomych przyczyn. Te buty zostały zerwane z nich, odzież rozerwana, plecaki. To jest obraz ogromnej siły, energii, która tam działała. Było to też widać oczywiście w drugim aspekcie, czyli też w aspekcie psychicznym. Ten stupor, ta dysocjacja, w której ci ludzie się znajdowali, to też świadczyło o tym, że ci ludzie przeżyli coś strasznego, coś przerażającą, doznali ogromnej traumy. I to też się poniekąd udzielało, ponieważ to dwuwarstwowo jakby szło. W pewnym momencie w tych naszych rozmowach pojawiło się takie określenie, które się gdzieś tam powieliło, mianowicie, że mieliśmy troszeczkę wrażenie, że jesteśmy świadkami ataku terrorystycznego, a dziś chyba nie byśmy powiedzieli jakiegoś ataku wojennego. Troszeczkę tak to wyglądało, to znaczy osoby w najróżniejszym stanie, bardzo trudne przesianie osób wymagających dużo pomocy od takich, które tej pomocy niewiele potrzebują i w zasadzie wymagają tylko zachęcenia do tego, żeby się przesunąć w strefę bardziej bezpieczną. A wobec czego bardzo skomplikowana sytuacja, drastyczna zarówno na poziomie obrażeń ciała, jak i na poziomie stanu psychicznego poszkodowanych, który obrazował to, że doznali czegoś bardzo, bardzo traumatyzujących. Tak, tam jeszcze była taka perspektywa potencjalnie jakby wychodzenia niektórych ludzi, bo większość tych poszkodowanych, szczególnie tych, którzy byli unieruchomieni, bo mieli jakiś konkretnie uraz i nie mogli schodzić. No, problem polegał na tym, że oni byli cali mokrzy, wyziemnięci i zaczynali się wykładać. Czyli jakby perspektywa powiedzmy taka, że nie mamy możliwości użycia śmigłowca i musimy tych ludzi w taki tradycyjny sposób po prostu znosić. Wiązałaby się z tym, to byłaby że katastrofa. ludzie byliby naprawdę w dużo, dużo gorszym stanie, bo te działania by się dramatycznie wydłużyły. Na szczęście tak się nie stało i udało ich się w miarę szybko i sprawnie ewakuować na dół. To, co Maciej powiedział i to, co też przed chwilą Andrzej potwierdził, czy też wspomniał, no właśnie taki fakt, że po stronie słowackiej Piorun uderzył w banówkę, spychając czeskiego turystę w przepaść, w wyniku czego ten turysta niestety nie przeżył, zginął w tym upadku, bo to są przecież bardzo duże wysokości. To nie jest pewnie trawnik, na którym przyjemnie się upada, ale są to skały i to są kamienie. Kolejne pytanie skieruję do pana kapitana. Jak w tym momencie, w tej całej logistyce, którą ty jako pilot musiałeś jakby, o którą zadbać, jak wyglądało zadbanie też o samego Sokoła, o dotankowanie, o uzupełnienie jakichś odpowiednich, no nie wiem, potrzeb tego statku powietrznego, no i też twoich, no bo ileś tam 10 minut pracy w ciężkich trudnych warunkach wynikających ze stresu. Ja wiem, że masz ponad 8000 godzin nalotu na tych pięknych maszynach, masz ogromne doświadczenie jako pilot, ale w tym konkretnym dniu, kiedy słyszałeś o akcji resuscytacyjnej dzieci plus mnóstwo innych osób, no to też musiałeś zadbać o siebie. To jak wyglądało dbanie o Sokoła, no i jak wyglądało trochę zadbanie o siebie w tych pierwszych minutach? My do lotu przygotowujemy się tak, że ja mam paliwa na godzinę 15, tak żeby mieć jeszcze zapas ciężaru, żeby mieć ten zapas potencji. To jest moje jedno z głównych zadań, to jest pilnowanie tego, żeby na tych przysłowiowych czerwonych lampkach nie lądować. Także cały czas w komunikacie z ratownikiem pokładowym, tak żeby on też mógł sobie coś zaplanować. Jesteśmy cały czas w kontakcie takim, że mamy tam jeszcze powiedzmy pół godziny, możemy operować 20 minut i tam Grzesiek wtedy był pokładowym. Takie hasło, no Grzesiu jeszcze 10 minut, jeszcze 10 minut, no to już takie już powiedzmy zaczyna się rezerwa, bo to trzeba dolecieć. A sytuacja była taka, że całe Zakopane pokrył taki sufit. Powrót do bazy nie był taki łatwy, trzeba było, żeby nie przebijać chmur, które były bardzo nisko, one się kończyły gdzieś w połowie Gubałówki. Trzeba było znaleźć jeszcze bezpieczny powrót do bazy na to dotankowanie. W czasie dotankowania my wyłączamy Sokoła. Mechanik, mimo że miał wtedy też dużo obowiązków takich pomagających wyciągać nosze, zawsze po locie
musi zrobić szybki przegląd, czy tam coś nie cieknie, otworzyć maski. Ja wtedy miałem tych kilkanaście minut na to, żeby wypić herbatę, zjeść jakąś kanapkę, także z tej strony nie było żadnego wyczynu. A tych lotów wtedy wykonałem takich pełnych cztery pełne takie loty godzinne, no. Od tej godziny 14 z tymi przerwami, także do 19 tam chyba 30. Było to traktowane jako jedna misja cała, czy każdy lot był osobną misją wykonywaną zgodnie z procedurami lotów, którymi ty się posługujesz? Czy ona była każda osobna? Tak to należy rozumieć? Wiadomo, że to była akcja, destynacja ta sama, ale każdy lot jest traktowany jako nowa misja. To, że wracamy w ten rejon Giewontu, to już inna sprawa, ale to jest nowa misja. Ja muszę mieć tego paliwa co najmniej też na godzinę z minutami. Musi być wszystko przejrzane i lecimy na nową misję. Andrzej Górka, pacjent pediatryczny w trakcie resuscytacji. Zmagaliście się z dzieckiem, które było w bardzo krytycznym dla siebie momencie. Nie chciałbym tutaj patetować sytuacją, jaką żeście zastali, ale gdybyś mógł odnieść się do takiego stricte algorytmu pediatrycznego, czy w tym czasie, kiedy musieliście się skupić nad prowadzeniem pętli resuscytacyjnej, równolegle musieliście zwrócić też uwagę na inne komplikacje, które wynikły po rażeniu tym prądem. Mówiliśmy o urazach, mówiliśmy może o jakichś wtórnych, dodatkowych problemach, jakichś ranach pooparzeniowych. Jak wyglądało to w tej sytuacji? To znaczy, ja rozumiesz, nie mogę ci opowiedzieć w precyzyjnych szczegółach, jak wyglądała ta resuscytacja z wielu powodów. Jednym z tych powodów, i nim się zasłonię, jest czas, jaki minął, wobec czego nie będę tutaj opowiadał wszystkiego, ale co ci mogę powiedzieć? Działanie w sytuacjach szczególnych zmienia możliwości naszego działania. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie zrobić wszystko idealnie, tak jak przewiduje książka, w sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie, tak jak mówiłem, mieć jakiejkolwiek ergonomii działania, ale to nie znaczy, że nie staramy się tego zrobić. To znaczy Absolutnie. Staramy się jak najbardziej dopilnować tych zasad, bo te zasady są dla nas, można powiedzieć, z pewną przesadą świętością. Czyli stosujemy się do tej metody działania, której jesteśmy szkoleni. Natomiast nie mogę ci powiedzieć za dużo, natomiast działanie w sytuacjach szczególnych to jest tautologia w sytuacjach szczególnych. Ono nie wygląda tak ładnie, tak elegancko i tak płynnie, jak byśmy tego chcieli. Maciej, Ziarko, jak z takich procedur wykonywanych na żywo my, ratownicy medyczni, powinniśmy korzystać w takiej naszej pracy już poza TOPR-em, poza HEMS-em, ale w takiej naszej pracy na żywo, kiedy jeździmy do różnych sytuacji, w różne miejsca, znacznie bardziej komfortowe niż wasze. Co mógłbyś powiedzieć, co jest szczególnie przydatne w takich sytuacjach, po takim scenariuszu, albo po takich treningach, które ratownicy TOPR-u przechodzą, bo jednak szkolicie się bardzo intensywnie i bardzo mocno. Że to jest kwestia, nie będzie nic odkrywczego, to jest trzymanie się w jak największym stopniu wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, nie? I jakby te nasze szkolenia, które tutaj odbywamy w ramach tej grupy, powiedzmy te medyczne szkolenia, one są robione przez zewnętrzne firmy certyfikowane i są robione jakby zgodnie z założeniami Europejskiej Rady Resuscytacji. Tutaj absolutnie nie ma nic odkrywczego. Jakby w naszej pracy chyba, ale to też jakby nie tylko naszej, jest istotne to, żeby być po prostu dobrze wytrenowanym i żeby niektóre rzeczy działy się w sposób automatyczny, tak? Czyli im więcej mamy praktyki, im więcej mamy takich manualnych rzeczy przetrenowanych, tym one potem łatwiej nam idą nawet w trudnych warunkach. Myślę, że to jest bardzo istotne tak naprawdę. Jeśli mogę
słówko dodać. Oczywiście tutaj Maciek wspomniał o szkoleniach z zakresu wytycznych, ale jeśli chodzi o szkolenie, my też mamy możliwość szkolenia się czasem w szpitalach, nabywamy tam doświadczenia, to też jest niesamowicie pomocne i współpraca na przykład ze szpitalami, takim jak szpital na Balcera jest szalenie dla nas korzystna, czy szpital na Gładkiem. Okej. Mnie interesuje jeszcze kwestia taka, Andrzej Śliwa, jak byłeś mocno i intensywnie update'owany informacyjnie, co dzieje się na Giewoncie? Czy otrzymywałeś dużo informacji od ratowników, czy raczej nie robi się tego po to, żeby kapitan mógł się skupić na tym, żeby mógł dolatywać bezpiecznie, realizować poszczególne etapy? Jak to wyglądało w praktyce w tym konkretnym dniu? Albo jak powinno to wyglądać i jak wygląda w waszych procedurach? Bo mnie to bardzo interesowało, czy miałeś tą burzę informacyjną cały czas podawaną, czy raczej nie? W jednym wypadku, kiedy jest jeden poszkodowany, lecimy sobie w konkretny rejon i ktoś próbuje nam coś zakłócić, będąc na jakimś szkoleniu, prosimy wtedy ich, żeby troszeczkę mniej rozmawiali albo wręcz przestali rozmawiać, żeby nam nie przeszkadzali. Tutaj była taka sytuacja, że tych informacji było bardzo dużo. Tutaj Robert Kidoń, który był w centrali, dosyć dobrze to wszystko ogarniał, bo my pracujemy na jednym kanale i ten przepływ informacji musi być między centralą, która ma lepsze inne informacje niż my. I to jest tylko kwestia tego krótkiego, szybkiego informowania nas, co się dzieje. Czy jakieś właśnie, czy lecą śmigłowce. Zwróćcie uwagę, że tam będą lądowały, czy operowały w rejonie lądowiska. Także te informacje dochodziły, ale na tyle sprawnie, że nam tego nie przeszkadzały, nie? A bardziej nam zależy na dobrej komunikacji, dobrej, wręcz znakomitej między ratownikiem, który przygotowuje poszkodowanego w rejonie Krzyża, żeby go jak najszybciej stamtąd zabrać. Czy to było podnosił ręce, że jest gotowy, czy po prostu otwartym tekstem jestem gotowy, zabierajcie mnie. Nie? Także no, dosyć sprawnie i nie było takiego czegoś, żeby tam był nadmiar tej informacji. Okej, dobra, świetnie. Drodzy Państwo, ja mam nadzieję, że przez to, że nie pojawia się aż tak wiele komentarzy i aż tak bardzo dużo pytań w tym momencie, to jest to dowód tylko na to, że goście mówią tak ciekawie, opowiadają o bardzo ważnych kwestiach, że jakby nie chcecie się Państwo może tutaj wtrącać w tę rozmowę, ale ja bardzo bym mimo wszystko nalegał do tego, żebyście brali czynny udział w naszym spotkaniu, bo to jest interakcja gości, widzów i słuchaczy NT Live. Więc za chwilkę ja będę przytaczał te pierwsze pytania, które one już się pojawiły. I one będą pojawiały się na ekranie, drodzy goście. Ja je będę czytał, bo to jest też informacja dla naszych słuchaczy na Spotify, na którym też jesteśmy, żeby każdy otrzymał tę wiadomość zwrotną. Niemniej jednak chciałbym, że pojawił się ten wątek od jednej pani, ona zapytała o tych rodziców, którzy byli tam na miejscu. I pozwoli pani, że ja chyba tym zacznę, bo to też było na liście moich pytań do naszych gości, więc posłużę się tym, co pani napisała. Co się działo w tym czasie z rodzicem ratowanego dziecka? Czy jeśli byli przytomni i nieposzkodowani, to pomagali, czy utrudniali udzielanie pomocy? Jak sobie radzicie z trudnymi, w cudzysłowie, osobami? Panowie ratownicy. Ja się mogę odnieść do tej pierwszej resuscytacji chłopca, który był niżej. Akurat tak było, że rzeczywiście byli tam na miejscu rodzice, zdaje się, że ojciec i mama. I z tego co pamiętam, to jak tam przybyliśmy na miejsce, to było tak, że ojciec uciskał klatkę piersiową tego chłopca. O ile dobrze pamiętam. I
to było tak, że oni absolutnie nam nie przeszkadzali, prawda? Można sobie wyobrazić, że dla nich to było bardzo ciężkie, traumatyczne doświadczenie, którego nikomu absolutnie nie życzę. To jest zawsze trudna sytuacja dla nas, dla ratowników na pewno. Tam był taki moment, w którym właśnie doszło do tego porażenia i w trakcie tej resuscytacji jedną z tych osób poza Andrzejem, przez którą przeszedł ten piorun, był właśnie, zdaje się, że ojciec tego chłopca. To była dosyć taka dramatyczna scena, ponieważ on miał już ślady po jakimś wcześniejszym uderzeniu, bo nie miał podarte spodnie na jednej nodze, nie miał buta, no ewidentnie dostał piorunem. I my w trakcie tej resuscytacji, kiedy doszło do tego wyładowania, no zaraz po tym staraliśmy się przekonać jego, jak i żonę, pewnie żonę, jak i mamę tego chłopca, żeby schodzili jak najszybciej na dół, no bo się okazało, że jesteśmy w miejscu po prostu niebezpiecznym, więc zależało nam na tym, żeby tych ludzi jak najszybciej przekonać do tego, żeby oni zeszli niżej w miejsce, gdzie będzie na pewno bezpieczniej. Nie było to proste, ale w końcu się udało. To był taki element. Tutaj ciężko, wydaje mi się przygotować na taką sytuację, żeby mieć jakiś opracowany sposób na to, żeby jakoś działać według jakiegoś schematu w tej sytuacji. Myślę, że jeśli mogę przejąć, sytuacja jest u nas o tyle trudniejsza, że często sam teren implikuje to, że takie osoby są w miejscu, które nie jest dla nich bezpieczne. Z różnych przyczyn. Czy jest to wypadek w stronie terenie stromym, czy tak jak tutaj miejsce, gdzie biją pioruny, czy jest to na przykład miejsce, gdzie jest zagrożenie lawinowe, to też implikuje pewne wyjątkowe czasem konieczności. To znaczy czasem byśmy chcieli, żeby tą osobę odsunąć z tego miejsca, ale nie możemy tego zrobić. Czasem musimy ją zaangażować do pomocy, mimo że niekoniecznie jest to optymalne, ale czasem tak się zdarza, ponieważ potrzebne są po prostu dodatkowe ręce do pracy. Czasem mamy na tyle ludzi, żeby taką osobę zaopiekować, czyli zająć się nią, a czasem tego komfortu nie mamy. Ja myślę, że to wszędzie tak jest. U nas dochodzi dodatkowo to, że sam teren bywa dla osób nie będących ofiarami wypadku, a będących osobami na miejscu zdarzenia także niebezpieczny. Okej. Zatrzymałem się nad tym, bo powiem panowie, że chyba jako medyk pracujący w naziemnych zespołach, to chyba takie sytuacje, kiedy jest rodzina, kiedy są rodzice, mama, tata, bliscy, to te sytuacje, mam wrażenie, że to jest taka wielokrotnie siła, ogromna presja dla medyków, dla bliskich, którzy tam są. I ja chciałem wam bardzo serdecznie podziękować, nawet nie dlatego, że się tak intensywnie szkolicie w TOPR-ze, dlatego, że robicie tak dużo tego treningu, ale chciałem wam też podziękować, że bierzecie na swoje barki naprawdę trudną robotę, żeby to tak na pierwszej linii frontu ogarniać. Tak więc z punktu widzenia mnie jako medyka chciałem wam bardzo serdecznie za to podziękować i jako kolega wasz po fachu powiedzieć, że po prostu szacun. Tak mi się to nasunęło, bo kiedy słyszę o waszych opowieściach, czy czytając to, co było w książce, czy to, co teraz pani o co zapytała i jak żeście odpowiadali, to tak sobie pozwoliłem wam przede wszystkim oddać szacunek za waszą pracę, co z tego miejsca robię. Było już jedno przed chwilką pytanie, ale może jeszcze do niego wrócimy. Tu jest, pojawiło się pytanie, które zadał nasz redakcyjny kolega Marcin Gbiorczyk. Marcin jest ratownikiem medycznym od wielu lat na pierwszej linii frontu i prehospitalu i też SOR-u. Marcin pisze, czy w trakcie gromadzenia sprzętu do tego typu zdarzenia macie możliwość zabrania więcej defibrylatorów manualnych czy AED? To jest pytanie od naszego widza, kolegi redakcyjnego. Panowie medycy, proszę uprzejmie. Maciek, ja? Tak, mamy tego sprzętu bardzo dużo i tutaj jak chodzi o wyposażenie, to absolutnie jakby w takim naszym podstawowym standardzie są 2 monitory do prowadzenia, powiedzmy, zaawansowanych czynności.
ale oprócz tego mamy całą masę defibrylatorów AED, które w tamtym czasie były zaangażowane. Akurat to było tak, że one się nie okazały konieczne, ale jakby nie było dla nas problemem ilość i dostępność, ponieważ tego sprzętu mamy naprawdę dużo. Okej, fajnie. Uprzejmie dziękujemy. Odniosę się jeszcze do Andrzeja Śliwy, bo od 1979 roku posiadasz licencję pilota śmigłowcowego, latałeś nad jeszcze starym systemem państwowych gospodarstw rolnych w Polsce, nad polami bawełny w Egipcie, realizowałeś zadania z gaszeniem pożarów prawie w całej Hiszpanii przez 19 sezonów. Jak już wspomniałem wcześniej, ponad 8 000 godzin wylatanych na Mi-2 i W3 AS i ten właśnie Sokół. Powiedz mi, czy w tym dniu, kiedy realizowałeś te 4 pełne misje, miałeś takie poczucie, że te wszystkie lata spowodowały to, że w tym momencie radzisz sobie należycie, tak jak trzeba, z prowadzeniem zarówno sterów, ale też zadbaniem o tych wszystkich swoich załogantów, no i też poszkodowanych. Miałeś to poczucie, że te lata ciężkiej pracy jako pilot właśnie cię do takiego zdarzenia przygotowywały? Czy to w twojej karierze to nie było najbardziej spektakularne zdarzenie? Dobrze, że wspomniałeś o tym, co robiłem wcześniej, bo czasami mam takie pytanie, gdzie się nauczyć latać w górach? Czy tego typu lotów, nie? I ja wspominam właśnie, że to jest cały bagaż doświadczeń z latania przeciążonym śmigłowcem w PGR-ach, gdzie tego nawozu nasypali czasami tyle, że trudno było wystartować. W wysokich temperaturach w Hiszpanii, gdzie często lataliśmy 35-40 stopni. Pożary zazwyczaj były w takich sytuacjach, gdzie było i gorąco, i wiecznie. Gdzieś tam w Afryce, w piasku, w kurzu i tak dalej. To jest ten bagaż tego doświadczenia, gdzie przydaje nam się w lataniu w górach, gdzie są właśnie i rotory wiejącego wiatru południowego, halnego. Ten wiatr sobie szuka tych przejść przez te granie, a za granią robi cuda, nie? I on wiruje. Z jednej strony wieje w górę kilkanaście metrów na sekundę, za górką wieje w dół. I to wszystko trudno przewidzieć, bo ten wiatr jest niewidzialny, nie? Tak jak chmury widać, deszcz widać, a tutaj tego wiatru nie widać. Także im ta pogoda jest lepsza, to latanie jest przyjemniejsze tej pomocy, której wykonujemy w górach. Ale czasami trzeba się napocić, żeby zrobić misję. Mhm. I tutaj też, Andrzeju, tobie wielkie podziękowania za twoją pracę wieloletnią, ale też pozwolisz, że kieruję to tobie, na twoje ręce i na ręce wszystkich pilotów, którzy służą i będą służyć w TOPR-ze. Tak więc to również zasługuje na duży szacunek. Dziękuję bardzo. Też, króciutko tylko, to był mój pierwszy dzień dyżuru. Jestem pewien na 100% albo i więcej, gdyby to trafiło na każdego innego pilota, robiłby to samo. Nas jest 5, 6, 7 ciągle w pracy, także trafiło na mnie i tak miało być, albo nie wiem, tak przydarzyło mi się. To tym bardziej tobie i pozostałym kolegom proszę, złóż podziękowania i już za chwilkę najlepsze życzenia świąteczne, ale to jeszcze za moment. Pojawił się pan Bartłomiej Chrechorowicz, który jest dzisiaj z nami i taki komentarz związany z pytaniem. To odnośnie pytań. Czy była możliwość, że cywile, w cudzysłowie, udzielali pomocy? I znak zapytania. Nie ma co ukrywać, że na pewno przez jakiś czas czuliście, że jest was zwyczajnie za mało. To pytanie z pewnością do kolegów medyków, ratowników. To może Marciej Ziarko rozpocznie, a Andrzej coś doda od siebie. Znaczy, na pewno tak było, bo tam dosyć dużo czasu potrzebowaliśmy jednak na to, żeby się dostać do tego miejsca. Bo tutaj jakby też trzeba powiedzieć, że my nie mogliśmy wystartować przez mniej więcej około 40 minut. W takiej sytuacji standardowo, kiedy jest jakiś wypadek i śmigłowiec nie może wystartować, to z centrali
jest uruchamiana taka standardowa, tradycyjna wyprawa na piechotę, tak? I wtedy też tak było. Akurat tak się zdarzyło, że ci ratownicy zdążyli dojść gdzieś w okolice Piekiełka, czyli powiedzmy, że byli jakieś 400 metrów w pionie od tego miejsca, gdzie byli pierwsi poszkodowani, którzy nie mogli zejść. Więc samo to, że ci ludzie byli tam sami przez tak długi czas, no, wymagało na pewno tego, żeby oni się w jakiś sposób sami organizowali, żeby sobie sami tej pomocy udzielali. To zarówno od tej strony psychicznej, takiego najprostszego sposobu wsparcia psychicznego, gdzie byli ludzie przerażeni, poprzez jakieś konkretne, proste działania typu tamowanie krwotoków, czy też podjęcie reanimacji, tak? Bo tam były 3 osoby, 2 osoby, które były dzieci, które były w trakcie resuscytacji, kiedy przybyliśmy na miejsce, i 3. osoba dorosła wyżej, która była reanimowana, ale ci ludzie odstąpili od tej resuscytacji, czy właściwie zostali odrzuceni od tej resuscytacji, bo zostali porażeni piorunem. To było dosyć dramatyczne, więc absolutnie tam ci ludzie działali, tak? To jest chyba zupełnie naturalne. Tak, jak najbardziej. Andrzej? Cywile jak najbardziej, jeśli można użyć określenia cywile, czyli osoby będące na miejscu zdarzenia, a nie będące tam w pracy w charakterze ratowników, jak najbardziej udzielały pomocy. Widzieliśmy poniekąd też ślady udzielania tego pomocy i to ja cały czas podkreślam, to jeśli jestem zapytany. Widzieliśmy na przykład takie zaopatrzenie silnego krwawienia z podudzia za pomocą świeżej podpaski. Ktoś wziął podpaskę i zrobił z niej hemostatyk. Przycisnął mocno, przybandażował i to rzeczywiście działało. My zastąpiliśmy to naszym hemostatykiem, natomiast takie działanie było widać to wsparcie, jakiego ludzie sobie udzielali i to jest coś, co chcemy też przemycać, kiedy możemy, żeby ludzie w górach też czuli się odpowiedzialni troszkę za siebie i innych i też mieli gotowość do niesienia pomocy, ponieważ mimo najszczerszych chęci pomoc służb zorganizowanych z wielu przyczyn nie dociera na miejsce zdarzenia tak szybko, jakbyśmy tego chcieli. Tutaj była ona opóźniona, ale była i to w dosyć dużej sile. Tych służb było wiele, bardzo energicznie działających, natomiast 40 minut opóźnienia niewątpliwie musiało być jakimś koszmarem. Podobnie może być, no, nie daj Boże, jutro, pojutrze, gdzie mogą być warunki, gdzie lotu nie będzie możliwego. Będzie trzeba sobie samemu udzielać pomocy i my bardzo nalegamy, żeby ludzie mieli taką możliwość, żeby brali taką odpowiedzialność troszeczkę na siebie, zostanie ratownikami. Staramy się ludzi też edukować w tym zakresie. Przygotowujemy materiały właśnie mające upowszechniać tę wiedzę, jak pierwszej pomocy udzielać w górach. Dziękuję Wam również za to. Przy czym mówimy tu o udzielaniu pierwszej pomocy, tak? A nie o takiej sytuacji, że gdzieś jest na przykład ktoś, kto wchodzi w jakiś trudny, eksponowany teren, nie może się z niego wydostać, w związku z tym powstaje w ludziach taka myśl, żeby temu człowiekowi pomóc. Raczej takich sytuacji należy unikać, no bo to może się wiązać z ryzykiem, że ten ratowany stanie się kolejną ofiarą. Absolutnie tak. Musi to być bezpieczne. Pan Turek Turczyński, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękuję, że poświęcił swój dzisiejszy czas na spotkanie z gośćmi naszego NT Live, pyta Andrzeja, pyta pana kapitana. Lotnicze właśnie zapytanie. Czy pan Andrzej wyobraża sobie inny helikopter w służbie TOPR? Czy dobry Sokół zostanie jeszcze długo, czy są jakieś przymiarki do wymiany floty Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego? Proszę bardzo. Fajne pytanie, bo ja jestem ogromnym zwolennikiem Sokoła i mam nadzieję, że póki Sokoły będą latały w wojsku, że będą modernizowane przez Świdnik i przy tym my skorzystamy i daj Boże, żeby ten Sokół jeszcze jak najdłużej latał w Toprze. To jest moje zdanie na dzień dzisiejszy. Może kiedyś zmienię zdanie na inny typ, ale to jest długi proces, także póki co Sokół. Okej. Ja pamiętam, jak Maciej oprowadzał mnie po waszej bazie i doszliśmy do Sokoła i pytałem właśnie, może inna maszyna, a właśnie Maciej mi mówiłeś, że no inne są za niskie, one by sobie nie poradziły, one potrzebują więcej przestrzeni tego prześwitu. To jest bardziej złożony temat, bo to nie jest tak, żeby sobie nie poradziły, bo w Alpach w wielu innych krajach latają inne śmigłowce i z powodzeniem wykonują dokładnie te same misje, które my.
robimy, ale no to jest bardzo złożony proces. To jest kwestia dostępności pilotów, dostępności części, serwisu tego śmigłowca. Tak, tak. To nie jest tak, że można tak powiedzieć, że jednoznacznie ten śmigłowiec będzie lepszy, a tamten gorszy. To jest bardzo złożona kwestia. Natomiast Sokół na przykład jest świetnym śmigłowcem, jak chodzi o to, ile osób może się znaleźć na pokładzie. Ma świetne, że tak powiem, rozmiary, a dodatkowo ma świetne możliwości, na przykład jeśli chodzi o możliwości desantu i ewakuacji, bo to jest nie tylko stosowanie dźwigu pokładowego, ale też możliwość zastosowania jakiejś długiej liny, która też bywa bardzo pożyteczna w ratownictwie górskim. Tak, to jest też jakby taki olbrzymi plus wynikający choćby z rodzaju zawieszenia, jakie ten śmigłowiec ma, z wysokości, z usytuowania, z odległości śmigiełka ogonowego do ziemi. To są takie cechy, które sprawiają, że tym śmigłowcem możemy wylądować w takich miejscach, gdzie innymi niższymi nie bylibyśmy w stanie, prawda? Także to pokazuje, że to jest bardzo złożony temat. Nie chciałem tego jakoś bardzo mocno upraszczać, ale będąc laikiem, obserwatorem bacznym waszych poczynień, no tak wychwyciłem między innymi ten wątek, ale z pewnością jest to właśnie wielowątkowy aspekt. Pan Maciej Mikołajewicz napisał do nas takie pytanie. Dzień dobry, kogo z jakimi obrażeniami udało się ewakuować i co przyczyniło się do tego faktu? Panowie medycy, a za chwilkę pytanie do pana pilota, bo już stoi w kolejce. To może Andrzej. No, bardzo wiele osób udało się ewakuować. Obrażenia były bardzo liczne i różnego rodzaju. Od złamań, poprzez poparzenia, poprzez ugodzenie odłamkami skalnymi. No, trudno by wymieniać, tak? Złamania otwarte, zamknięte, wszelakie, więc było tego bardzo dużo. A dlaczego się udało? No, udało się między innymi dlatego, że Sokół latał, że załoga działała sprawnie. Natomiast nie tylko, ponieważ dodatkowym elementem byli inni ludzie, którzy działali na miejscu zdarzenia. Byli osoby, które znosiły, ratownicy, które znosiły na rękach poparzone osoby. Takie też były przypadki, wobec czego no, myślę, że to pytanie jest już w tym momencie rozwiązane. Udało się ewakuować wiele osób z bardzo różnymi obrażeniami ciała. Marcin Gwiorczyk raz jeszcze napisał, Marcin, pamiętam, przypomnij tylko Marcinie, kiedy ten Maskal był na WIM-ie, bo ty tam prawie mieszkasz na tym WIM-ie, taki komentarz odnośnie zdarzeń masowych, o charakterze masowym. W każdym takim zdarzeniu pierwszymi ratownikami na miejscu są świadkowie, edukacja z zakresu pierwszej pomocy jest bezcenna, robicie świetną robotę szkoląc ludzi, tak więc tutaj od medyka dla medyków takiej również słowa uznania waszej pracy. I szybciutko dzieje jest to pytanie od pani Małgosia Kuczyńska, która jest bardzo często z nami, praktycznie za każdym razem i tu napisała o przypomnienie sygnalizacji dla śmigła. Ja myślę, że to są jakieś takie techniczne sprawy. Co pani Małgosia ma dokładnie na myśli, ale może pan pilot tutaj trochę rozwikła ten komentarz. Wiem dobrze, co ma na myśli. Kiedyś latały Mi-2 w Polsce i niestety było kilka przypadków, że nawet pielęgniarka troszeczkę oszołomiona po locie jakimś takim przygodnym poszła prosto w śmigiełko i niestety to kończyło się tragicznie. Mi-2 słynęło z tego, że to śmigiełko było bardzo nisko, a przy jeszcze złej konfiguracji, gdzie ten nosek był leciutko podniesiony, to śmigiełko praktycznie chodziło po ziemi, nie? I było bardzo niebezpieczne dla pasażerów, którzy nie wiedzieli, jak poruszać się w obszarze pracującego śmigłowca. Tutaj, co Andrzej Górka wspomniał, Sokół jest tak fantastycznie zbudowany, że człowiek może pod śmigiełkiem przejść przy pracującym. Tego nie wolno robić, nie? Bo to jest taka zasada, że to jest strefa zakazana dla pieszych, ale tam można przejść. Gdyby ktoś się był oszołomiony, to może sobie normalnie przejść. Dlatego to śmigiełko w Sokole jest tak fajnie usytuowane, że nawet lądując gdzieś po krzakach, gdzieś lądując po małych krzakach, to śmigiełko jest bezpiecznie wysoko.
A może tutaj też pani Małgosi chodzi o znaki yes i no, tutaj mi podpowiada Maciej Ziarko, może to tutaj też tym tropem by trzeba było pójść, panie kapitanie. Każde śmigło ma ogromny napis, uwaga, śmigło nie podchodzić, coś takiego jest i na Sokole też. Okay. A Maciej, dodasz, o co chodzi z tym sygnalizacją yes i no w górach dla śmigła? To jest kwestia tego, żeby ludzie wiedzieli, jak zasygnalizować, że tu w danym miejscu konkretnie potrzebna jest pomoc, tak? Czyli jeśli ona jest potrzebna, to są dwie ręce uniesione do góry, powiedzmy w kształcie litery Y, natomiast, czyli tak, natomiast jeśli nie jest potrzebna, to jedna ręka jest uniesiona, a druga jest odwiedziona w dół. Myślę, że za chwilkę może znajdziemy to gdzieś w gdzieś na jakąś grafikę i może wkleimy link, tak żeby nasi widzowie i słuchacze mieli do tego dostęp. Pytanie kolejne od pani Agnieszki Brąk-Marwicz. Wiadomo, że działaliście zadaniowo i nie było czasu na strach, ale czy było jednak coś, czego obawialiście się szczególnie podczas tak szeroko zakrojonej akcji? Myślę, że pani Agnieszko, dedykujemy to pytanie zarówno ratownikom, medykom i panu kapitanowi. To może od Andrzeja Górki zaczniemy. Z czego baliśmy się szczególnie? Ja osobiście oprócz tego początku, który wiązał się z trudnymi resuscytacjami, a potem z jakimś tam wyładowaniem, też wyładowaniem w trakcie, to ja miałem taki cały czas niepokój, że jest w tym obszarze jeszcze ktoś, kogo nie znaleźliśmy, a kto może potrzebować pomocy. To jest kwestia topograficzna. Nie mieliśmy do czynienia z płaskim terenem, tylko mocno, mówiąc żargonowo, trójwymiarowym, gdzie tak naprawdę w żlebie, gdzieś w kosówce mógł znajdować się jeszcze ktoś, kogo przeoczyliśmy. Mnie osobiście to mocno niepokoiło. Okej. Maciej? No to dwie rzeczy właściwie. Ta pierwsza, czyli potencjalnie możliwość bycia rażonym przez piorun. Ona w tym pierwszym etapie była bardzo prawdopodobna, a później dla mnie to była taka obawa, bo ta pogoda cały czas na dole, to widzieliśmy z wierzchołka Giewontu, bardzo się pogarszała, jak chodzi o możliwość startu i lądowania śmigłowca i dolotu na miejsce. To była moja taka obawa związana z tym, że mogło się okazać, że w pewnym momencie nie będzie śmigłowca, nie będzie możliwości ewakuowania tych ludzi w miarę szybko na dół. No i wtedy jakby ja sobie zdawałem sprawę z tego, że to będzie bardzo, bardzo duży kłopot dla nas, bo byłoby bardzo trudne technicznie, żeby tych ludzi ewakuować spod wierzchołka szybko na dół. Na szczęście tak się nie stało. I to bardzo dobrze. A Andrzej Śliwa, jakie obawy tobą, no tak użyję słowa, targały najbardziej? Czego żeś się obawiał najbardziej? Powrotu bezpiecznego na lądowisko, bo robił się sufit i to ograniczało mój powrót na bazę bezpieczną. Przestałem o tym myśleć w momencie, kiedy ten suficik zatrzymał się na hali kondratowej i dosłownie mówię, przestałem o tym myśleć, bo w końcu mówię, wyląduję na przyschronisku, wyłączę i poczekamy na pogodę, czy nawet na następny dzień. Ale fajnie operowało się, kiedy ta hala cały czas była odkryta i ta perspektywa z wysokości Giewontu było fajnie widać, że rejon Nowego Targu, Gorców jest cały czas odkryty. To jest dosłownie 7-8 minut lotu, gdzie tam też do Nowego Targu mogłem polecieć, wyłączyć i przeczekać do następnego dnia. To były takie moje obawy tego bezpiecznego powrotu do bazy i w zasadzie tam, jak już ta burza przeszła, latało się dosyć tak przyjemnie. No, zawsze się powtarza tyle samo bezpiecznych lądowań co startów, tak więc no tego właśnie, życzę. Tego życzę, ale też pozdrowienia ciepłe lecą z Kokotowa. Myślę, że Marek Maślanka pozdrawia was ciepło i mocno, ale też te pozdrowienia przekaże panu Wojciechowi Wiejakowi gdzieś na pewnie wspólnym dyżurze. Tak więc Marek, bardzo fajnie, dokładnie.
kciuk za to, że dzisiaj z nami jesteś. Bardzo się cieszę. Dziękuję, że po raz kolejny wspierasz NT Live. Dzięki twojej właśnie współpracy dzieją się dobre rzeczy. Bardzo fajnie, że taka rozmowa nam się tutaj rodzinnie zrobiła. Ale ja bym chciał jeszcze do tego, co napisała pani Agnieszka, a co jeśli Y sygnalizuje wam kilka osób naraz? No i co wtedy zrobić, no panowie ratownicy i panie kapitanie? A? I co wtedy? Bo tak było. To jest kłopot, z którym się zmagaliśmy, tak. Bo akurat było tak, że w pewnym momencie było wiele osób, ratowników gotowych do zabrania przez śmigłowiec i zgłaszało taką chęć. I to jest kwestia, której właściwie ja na przykład nie mam pomysłu na to, jak ją rozwiązać, bo ciężko jest znaleźć takie rozwiązanie, w którym będzie jedna osoba, która będzie się przemieszczała od miejsca do miejsca, powiedzmy, i zrobi to w ciągu minuty, żeby ocenić priorytet poszkodowanego do zabrania i kolejność. Może za jakieś 30 lat przydadzą się nam do tego drony, ale no z uwagi na, to jest taki to raczej żart, ale z uwagi na charakter miejsca, no jest to wręcz niemożliwe. Okay. Tego typu decyzje w naszych realiach podejmuje po części ratownik pokładowy, to znaczy to ratownik pokładowy jest kierownikiem działań ratowniczych naszych i to troszeczkę on, może nie do końca arbitralnie, bo to nigdy tak nie jest, natomiast to on finalnie musi tą decyzję podjąć. On też widzi najwięcej z otwartych drzwi, więc jest to troszeczkę jego rola. Natomiast no, my mamy oczywiście w tym swój udział. W tym przypadku, tak jak mówił Maciek, niestandardowo, bardzo dużo osób wzywających pomoc i taką główną poszlaką tutaj były prowadzone resuscytacje. No ale to były wyjątkowe okoliczności. Z reguły jest łatwiej. To jeszcze może zapytamy Andrzeja, pana kapitana. Są takie sytuacje, że ciebie jako pilota no, te nieprecyzyjnie podawane informacje, sygnały, gesty przez osoby, które czekają, no, wprowadzają w jakiś taki duży zamęt twój decyzyjności, czy to jest taka prośba o pomoc, czy taki przekaz informacji, a czy to może było tylko zwykłe pozdrowienie do załogi TOPR-u? Jak ty to odbierasz w kontekście tego pytania i za chwilkę przejdziemy do następnego? Dla mnie rola mechanika pokładowego, ratownika pokładowego, przepraszam, to są oczy i uszy. Ja jego słucham i on dobrze wie, gdzie mniej więcej ten poszkodowany jest, jeśli lecimy do standardowego wypadku gdzieś jednej osoby. I ja polegam na nim. On klęczy w drzwiach otwartych i on widzi dużo więcej ode mnie. Jeśli jest kilka osób i ten poszkodowany czasami jest taki przypadek, gdzie miał połamane ręce i nie mógł podnieść tych rąk, żeby tego Y pokazać, nie? I wtedy on decyduje w pobliżu, kogo robimy ten pierwszy desant ratownika medycznego, żeby poszukał tego poszkodowanego, prawda? Dlatego ja mam troszeczkę ułatwioną sprawę, bo mówię, oczy i uszy to są dla mnie ratownik pokładowy. Okej, świetnie. A tutaj rozmowa trwa wieloetapowo, wielopoziomowa. Właśnie Andrzej Górka podesłał właśnie, jak wygląda ta ikonka czy grafika. Ręce uniesione w kształcie litery Y, no i ręce nieco w innym układzie w kształcie literki N, czyli no, czyli nie potrzebujemy tej pomocy. Używajmy takich przekazów zgodnie z tymi rekomendacjami, które tutaj nasi ratownicy, piloci i cały personel TOPR-u i nie tylko, bo HEMS, służby lotnicze z pewnością będą używały i pielęgnowały. Ja szybciutko wędruję do kolejnego pytania, bo tych pytań się okazało, że jest bardzo dużo, ale to może jeszcze pozostając chwilę w tej przekazie albo pytaniu odnośnie yes albo no, pan Maciej Mikołajewicz napisał jeszcze, nawiązując do mojego pytania oraz właśnie wielu wezwań Y, kogo jako pierwszego ewakuowano z Giewontu? Panowie ratownicy, to chyba do was pytanie najbardziej, no ale myślę, że Andrzej też jako kapitan wie, kto to był. Myślę, że najłatwiej byłoby odpowiedzieć ratownikowi pokładowemu Grześkowi Bargielowi, który
no, który siłą rzeczy przy tym był. My mogliśmy nie być przy pierwszych ewakuacjach, bo działaliśmy na dole. Troszeczkę te role się rozmywają. Jesteśmy załogą śmigłowca, ale działamy w różnych miejscach bardzo często. My jako ratownicy w naszym żargonie nazywani dołowymi działamy na dole, wobec czego nie do końca ja i Maciek chyba mamy świadomość, kto był pierwszą osobą ewakuowaną. Nie, absolutnie. Ja takiej nie mam. Trudne. Okej, dobra, to idziemy dalej. Pani, tak? Jedną z pierwszych była pani, która miała liczne połamania, łącznie chyba noga, miednica spod Giewontu. Jedną z pierwszych. Dobrze, dziękujemy Ci bardzo, Andrzeju. Pani Małgorzata Kawka napisała, jak wyglądają działania TOPR-u po takim zdarzeniu? Przegląd Sokoła i uzupełnienie zaopatrzenia medycznego to jedno, ale jakie jeszcze czynności są wymagane? Ukradła mi Pani to trochę pytanie, bo w kwestii podsumowania chciałem, żeby Panowie o tym opowiedzieli, ale jak zwykle widzowie i słuchacze, albo tutaj Pani Wicka ma pierwszeństwo. Słucham, jak to wygląda po realizacji tych zadań? Panowie, może Maciej zacznie, a dalej Panowie dołożą coś od siebie. W przypadku takich standardowych działań, powiedzmy, gdzie wdrażamy jakieś procedury medyczne, to jest kwestia oczywiście po przekazaniu pacjenta do karetki lub na SOR. To jest kwestia przywrócenia sprzętu do dyżuru, tak? Czyli uzupełnienia się, wyczyszczenia wszystkiego, co jest, wyczyszczenia noszy, złożenia wszystkiego do kupy i ułożenia w określonym miejscu. Więc jakby to są takie rzeczy charakterystyczne dla każdego innego dyżuru na karetce czy na SOR-ze. Tak? To się absolutnie niczym nie różni. Akurat w przypadku tej sytuacji to było dosyć kłopotliwe. My podjęliśmy się przywracania tego sprzętu do gotowości, ale było to bardzo, bardzo trudne, ponieważ można powiedzieć, że wszystkie nasze zasoby zostały użyte do tych działań. Było tak, że po jakby ogarnięciu Giewontu wróciła do nas kwestia tego turysty, który pierwszy został rażony piorunem na Czerwonych Wierchach i on tam jakoś został ogarnięty przez turystów, którzy właśnie mu pomogli i zszedł do schroniska na Ornak, ale tam jakoś jego stan się pogorszył na tyle, że wymagał transportu śmigłowcem. Pamiętam, że my już byliśmy na dole na Kondratowej i wiedząc o tym, że za chwilę będzie taki lot, bo pierwszą próbę podjął śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale nie byli w stanie dolecieć, zaczęliśmy sobie ten sprzęt organizować i pożyczać od Straży Pożarnej, od ratowników z GOP. To pokazuje, jak dalece ten nasz sprzęt był rozsypce. Bo my podjęliśmy potem na hangarze próbę złożenia tego wszystkiego do kupy, ale w pewnym momencie popatrzyliśmy po sobie, ja i Andrzej, i właściwie bez słów poszliśmy odpocząć. Nie byliśmy w stanie. Wyczerpania zasobów, bo mówiłeś o zasobach sprzętowych. Ja myślę, że my się też w pewnym momencie troszeczkę rozładowaliśmy, kiedy mieliśmy taką ambitną chęć już po zmroku, żeby zgodnie z tym, co powiedział Przemek Guła, żeby przywrócić sobie gotowość bojową. Spróbowaliśmy to zrobić, ale po rozłożeniu tego wszystkiego na hangarze, tak jak powiedział Maciek, po prostu spuściliśmy łapy i poszliśmy usiąść przed telewizorem. Nie byliśmy w stanie się tym zajmować. Po iluś tam godzinach mobilizacji po prostu potrzebowaliśmy przerwy. Andrzej Śliwa już troszeczkę mówił o tej utrzymaniu gotowości bojowej, tak użyję słowa, czy do realizacji misji Sokoła, ale może odnieść się też do tego, co tutaj panowie, o co pani Małgorzata zapytała i to, co też panowie powiedzieli, może z punktu widzenia kapitana statku. Andrzej Śliwa. W naszym zespole jest cały czas mechanik dyżurny. Ja jemu przekazuję śmigłowiec po wylądowaniu. Proszę go, zatankuj tyle i tyle. On robi przegląd i tylko pytam się, jak tam Adaś czy Grzesiu, wszystko ok? Wszystko ok, możemy lecieć do następnego lotu. Ja dbam o to, żeby mieć wystarczającą ilość paliwa do konkretnej misji. Jego zadaniem jest przejrzeć wszystko, łopaty, wloty do silników, w silnikach, czy wszystko suche.
Także polegam na tej jego działce. Ekstra. Bardzo, bardzo dziękuję. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za to pytanie. Było ono bardzo ważne. Jak widzimy, kilka wątków zostało poruszonych. Przed chwilką pytała pan Jakub, zadał mi to pytanie i ja, panie Jakubie, to pytanie nie pominąłem. Chciałem je zadać w kontekście komentarzy i pytań, które w tym momencie się pojawiają. Najpierw pojawi się to pytanie, a potem jeszcze kolejne, które będzie rozwinięciem tego wątku. Pan Jakub Woźniak napisał, czy te resuscytacje zakończyły się powodzeniem? Ja znam odpowiedź na to pytanie. Większość osób, które przeczytały książki pani Beaty, też znają odpowiedź na to pytanie, no ale dzisiaj jesteśmy w NT Live i mamy okazję, żeby usłyszeć to na żywo. Jaka jest odpowiedź na to pytanie? I ja bym dołożył do tego, jak to przebiegało zdarzenie już przy końcu. Panowie ratownicy. No, te resuscytacje się nie powiodły. Czyli jakby po wdrożeniu wszystkich tych zaawansowanych procedur byliśmy zmuszeni do odstąpienia najpierw od tej pierwszej resuscytacji, a potem od tej drugiej. Ja akurat przy tej drugiej nie byłem od samego początku, więc trudno mi się tutaj wypowiadać konkretnie. Bardziej byłem skoncentrowany na tej pierwszej, natomiast no, jakby w pewnym momencie, to tak jak przy każdej resuscytacji, kiedy zrobimy wszystko, co byliśmy w stanie zrobić, bazując na tym, co mieliśmy tam ze sobą, no dochodzimy do ściany, tak? Czyli jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie wiemy, że nasze działania są daremne i one tutaj absolutnie nic nie wniosą. Zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić. Ogarnęliśmy wszystkie odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia, które byliśmy w stanie ogarnąć tam na miejscu. I w związku z tym, z uwagi na to, że mieliśmy do czynienia z zdarzeniem masowym, gdzie była jeszcze druga resuscytacja wyżej i wtedy trudno nam było ocenić, ilu jeszcze poszkodowanych w ciężkim stanie, no byliśmy zmuszeni do tego, żeby po prostu odstąpić od tej resuscytacji. Oczywiście zgodnie ze sztuką, prawda? Bo tutaj jakby nie mogło być inaczej. Andrzej Górka. No, w tych działaniach wspierali nas też lekarze, którzy nas tutaj poniekąd ułatwili nam tę decyzję i 2 lekarzy z dużym doświadczeniem w ratownictwie, Przemek Guła i Adam Burakowski, lekarze działający też w LPR-ze i w innych obszarach, wobec czego z ich pomocą niejako mogliśmy też działać dalej, prawda? Ich tutaj też należy wspomnieć i w tych decyzjach też nas wspomogli. Absolutnie. Z doktorem Adamem mieliśmy okazję się spotkać tutaj z ramienia HEMS-u LPR-u, więc zachęcam Państwa do odcinka z panem doktorem Adamem, który jest w naszej bibliotece na YouTube i można to posłuchać też na Spotify, więc jak ktoś ma ochotę polubić nasz profil albo dodać do ulubionych, to również jest taka ku temu okazja. Wspomniałem przed chwilą odnośnie książek TOPR-u, które o TOPR-ze, dla TOPR-u i jakkolwiek można to dalej parafrazować, warto zerknąć i warto przeczytać te 2 publikacje, bo są one na pewno bardzo dobre. I pani Ania Nesterowicz też zadała pytanie i to też chyba skierujemy do Andrzeja Śliwy. Ilu poszkodowanych jednocześnie było zabieranych na pokład Sokoła? Panie kapitanie, jak to wyglądało? Grzesiu Bargiel miał pozwolenie pakować, tak brzydko zabrzmi, pakować ile się da. Zazwyczaj bierzemy jednego poszkodowanego w noszach i lecimy do szpitala. Były przypadki, gdzie właśnie ratownicy byli gotowi do zabrania w 2-3 miejscach i zabieraliśmy podwójne nosze i jeszcze chyba siedzących 2, także 3-4 maksymalnie osoby były zabierane jednorazowo. Tutaj Andrzej Górka na naszym komunikatorze napisał, że w ogonie Sokoła też jest dużo miejsca, ale to znaczy, że co, że można tam... Nie, to absolutny żart. Żart Sokoła jest tylko trzeba nie dla pasażerów. Dla człowieka, tak. Tutaj tylko trzeba dodać, że do każdego poszkodowanego trzeba liczyć razy 2, tak? Bo przy każdym poszkodowanym był ratownik, który zawsze wjeżdża na pokład, tak? Niezależnie od tego, czy to jest
człowiek w noszach, czy to jest człowiek ewakuowany z miejsca w trójkącie. Jasne. Plus do tego jeszcze był ratownik pokładowy z tyłu i ratownik taki, który był cały czas na pokładzie, niejaki Tomek Michalik, który akurat wtedy miał z nami dyżur, który też był bardzo pomocny, ponieważ pilnował porządku na pokładzie. On zresztą w tej pierwszej fazie tego ratowania też działał na dole i nam pomagał przy tych resuscytacjach. Nie jest ratownikiem medycznym, tylko ratownikiem górskim po KPP. Jego działanie było też bardzo dużym wsparciem dla nas, natomiast potem była taka konieczność, żeby zaangażować dodatkową osobę do wsparcia działań na pokładzie, żeby pilnować tej dużej ilości ludzi. Czasem wyglądało to tak, jeśli mogę tylko dokończyć, czasem wyglądało to tak, że ratownik jeździł na tej wciągarce wpięty do haka z poszkodowanym, przekazywał go na pokładzie, gdzie był tam zabezpieczany przez ratowników na pokładzie i jechał znowu. I tak parokrotnie góra-dół. Andrzej Śliwa? I tu powraca pytanie o inny typ śmigłowca. No, nie wyobrażam sobie w Eurocopterze 135 2-3 poszkodowanych. No nie. Także, no nie. Chyba, że w ogonie. Ale ja też to padło w naszych służbach, rozpoczęła swoją pracę, zastąpiła Sea Kinga królowa, Sar Queen. Tam może wejść dużo osób, wiele osób, ale no to nie jest taki śmigłowiec, to nie jest taka maszyna. Pan Maciej napisał, dziękuję za odpowiedzi, a przede wszystkim za Państwa pracę w tak trudnych warunkach. Panie Macieju, dziękuję za aktywność dzisiaj, dziękuję za to, że Pan jest z nami i to jest bardzo ważne i sobie ogromnie cenimy taką aktywność. Tutaj padło pytanie od naszego byłego gościa, od Krzysztofa, który jest autorem profilu Paramedic Photo Art. W kontekście tego pytania, które było zadane przez pana Jakuba, czy te resuscytacje się powiodły, czy też nie, jak wygląda wsparcie psychiczne po takich zdarzeniach u was, czyli pewnie w Toprze? I to wydaje mi się, drogi Krzysztofie, że zadamy to pytanie wszystkim, zarówno panu kapitanowi, naszym ratownikom, którzy byli wtedy, no i w ogóle, którzy służą w Toprze. Słucham, może od pana kapitana zaczniemy. Tu troszeczkę odepcham temat. Wielki szacunek dla chłopaków, którzy tam muszą się zmierzyć z tą traumą, z tego, że nie udało im się uratować dziecka. Obaj są ojcami. Ja mam troszeczkę lepiej, bo z wysokości kilkunastu metrów ja nie widzę tych działań, nie widzę tych obrażeń. Troszeczkę mi łatwiej z tym wszystkim przejść do normalnego życia po takim lataniu. I no nie powiem, że obojętnieję z każdym wypadkiem, ale mi jest łatwiej. Ja bym chciał usłyszeć, co oni powiedzą. Dziękuję za to. Ja myślę, że jakby takim pierwszym motywem, jak chodzi o takie wsparcie, to jesteśmy my sami, tak? Czyli powiedzmy uczestnicy tego ratowania, ja i Andrzej. No mamy taką możliwość, taką otwartość w sobie, że możemy i rozmawiamy o tych sytuacjach. To jest jakby pierwszy motyw, który sprawia, że gdzieś jakoś jesteśmy w stanie się ogarnąć z tymi tematami. Mamy też taką możliwość, żeby skorzystać z pomocy TOPR-u, czyli powiedzmy, że TOPR jest nam w stanie zorganizować kogoś, kto fachowo zajmuje się udzieleniem takiego wsparcia psychicznego, ale jak chodzi o mnie, to tutaj dla mnie kluczowe było to, że miałem po prostu z kim pogadać i to jeszcze z kimś, kto był tam ze mną. Nie? To było istotne. Plus pamiętam, że tutaj takim fajnym wsparciem było to, że następnego dnia, czy jakoś tam 2 dni później Łukasz Migiel do mnie zadzwonił i poszliśmy z dziećmi na wycieczkę, żeby się tak naprawdę odstresować. Też fajnie to działało. Tak, pamiętam, opowiadałeś mi o tym. Pamiętam i zrobiło na mnie to ogromne wrażenie, bo to prosty mechanizm, a jednak bardzo pomaga. Ale jeszcze Andrzej, bo to też jest ważne, żebyś się wypowiedział w tej kwestii. Temat, który poruszyłeś, jest niesamowicie, że tak powiem, brzemienny. To jest ogromnie poważna kwestia.
Jeśli chodzi o naszą organizację, możemy o taką pomoc prosić, jeśli odczuwamy taką potrzebę, ale zawsze wydaje mi się punktem wyjścia jest świadomość tego, co się z człowiekiem dzieje, świadomość tego, że człowiek nie jest niezniszczalny, że stres się odkłada, kumuluje i powoduje zmiany u człowieka, czasem trudne do odwrócenia i wydaje mi się, że to jest w ogóle w naszym społeczeństwie rzecz, nad którą należy się pochylić, mówiąc takim językiem troszeczkę sztucznym. To znaczy trzeba by sobie zacząć poważnie mówić o tym fakcie, o problemie wypalenia zawodowego, problemie stresu pourazowego, który się u ratowników pojawia i o konsekwencjach tego. Ja tak jak tutaj Maciek powiedział, znalazł jakiś sposób, żeby odreagować. Wiele osób ma sposoby, żeby odreagować, czy jest to jakieś hobby, czy jest to rodzina, bardzo wiele sposobów zdrowych, ale niestety są też sposoby, które są szkodliwe dla zdrowia. I tutaj chyba nie muszę wymieniać, ale nałogi, jeśli powiemy ogólnie, to chyba najbardziej skoncentrowany sposób, żeby to przekazać. Jest to ogromny problem w branży o nazwie ratownictwo i myślę, że nad tym tematem, temu tematowi należy poświęcić zdecydowanie dużo uwagi. Mhm. Tak, ale to jest taki bardziej złożony problem, bo jakby wydaje mi się, że też kulturowo u nas nie jest specjalnie przyjęte rozwiązywanie takich problemów w taki bardziej fachowy sposób, tylko właśnie bardziej jest przyjęte, żeby sięgać po te najprostsze, takie najbardziej dostępne sposoby. To pewnie wymaga takiej dużej, intensywnej pracy, żeby to zmienić. Też nie każdy ma taką otwartość na to, żeby poprosić o tą pomoc. Dzięki. Za to chyba też słowa dziękuję. Krzysztof dopisał święte słowa. Piątka poleciała, za co też Tobie, Krzysztof, dziękuję. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, ale może pytanie też, które warto zadać, znaczy kieruję bezpośrednio do pilota, do Andrzeja. Ile dzieci ewakuowanych było Sokołem? Jak reagowały na to wydarzenie? Bardzo się bały, czy w pełni ufały ratownikom? No i tutaj ratownicy to też piloci, no, my nie kładziemy jakiegoś wielkiego podziału, wszyscy jesteście ratownikami, każdy ma inne zadania. Jak to było z transportowanymi dziećmi? Andrzej Śliwa. Powiem Ci szczerze, że nigdy nie wiedziałem, kto z tyłu siedzi, kto z tyłu leży. Okay. To jest temat dla ratownika pokładowego. Dobra, fajnie. Panowie, komentarz do pani Małgorzaty pytania, czy idziemy dalej? Ja nie pamiętam, żebym wjeżdżał akurat z dzieckiem do góry. Ja pamiętam. Na pewno były tam jakieś dzieci. To jest zawsze tak, jak to bywa w takich sytuacjach. Tak? Ludzie są przerażeni, boją się, bardzo różne są reakcje ludzi. Niektórzy współpracują, inni nie. Trudno jakby tutaj ułożyć jakąś taką jednoznaczną odpowiedź. Dobrze, ale Andrzej mówi, że był w takiej sytuacji, to może jeżeli uznasz za stosowne, to może podzielisz się takim doświadczeniem. Wciąganie na pokład śmigłowca jest stresujące nie tylko dla dzieci. To jest, jeśli ktoś tego wcześniej nie przerabiał, to są to zawsze emocje. I były dzieci wciągane na pokład, ale to też nie pierwsze dzieci w toprze, mówiąc tak może troszeczkę buńczucznie, które były ewakuowane. Tam ja pamiętam chłopca, który był wciągany, który był uspokojony i przez ojca, i przez ratowników i udało się to przeprowadzić fajnie. Zaraz też na pokładzie dołączył do niego ojciec. Nie było większego problemu. Wobec czego to się też zdarza w naszej praktyce i akurat mówiąc żargonowo ogarniamy ten temat jakoś. Okay. W końcu to też jest przedmiot waszego treningu. Padło przed chwilą bardzo pytanie takie no, trudne. Pan Ryzykowny napisał takie pytanie, czy w sytuacji beznadziejnej w górach, maksymalnie beznadziejnej, można użyć na przykład pistoletu na racę, na przykład w przypadku, gdy coś się stało, nie jesteśmy w stanie iść dalej oraz telefon uległ zniszczeniu. Niekoniecznie wiem, o co chodzi z tą racą, że wzywamy i sygnalizujemy, gdzie jesteśmy, czy jak już w drodze jest załoga. Może panowie pomożecie mi z interpretacją tego pytania. No, racje do tego służą generalnie, żeby przekazać na przykład informacje o swoim położeniu, czyli jeśli ktoś dysponuje taką możliwością, jak wystrzelenie jakiejś racy w sytuacji
tak jak to zostało powiedziane, beznadziejnej, czyli w trudnej, wymagającej bardzo, no jest to jeden ze sposobów, żeby swoją lokalizację pokazać. Wydaje mi się dopuszczalny. No ale na pewno nie, kiedy już statek powietrzny się do nas zbliża. Tak mi się wydaje, panie Nie, kapitanie. oczywiście. Nie. Oczywiście. To w kontekście znajdującego się pobliżu śmigłowca zdecydowanie nie. Tylko Tak. racja tak naprawdę ma sens, jeśli jest używana w nocy, no bo wtedy ją widać tak naprawdę najbardziej. W ciągu dnia to nie ma specjalnie sensu, żeby z niej korzystać. Raczej w naszej pracy mi się zdarzało używać racy, ale to bardziej, żeby pomóc w doprecyzowaniu miejsca, w którym się znajduje poszkodowany, z którym jest kontakt. Wiecie co, panowie, wcześniej pojawiło się to pytanie i jest ono dosyć obszerne i trochę na tym ekranie zostaniecie przykryci, ale pan Piotr napisał dosyć ważną kwestię. Każda jest ważna, nie ma mniej lub bardziej. Panie Piotrze, dziękuję. Pan Piotr Borucki. Czy w sytuacji, gdy pilot rozważał, czy już może wystartować do pierwszego lotu, z uwagi na kiepskie warunki atmosferyczne, zespoły z buta zostały wysłane do zdarzenia? Z jakich miejsc wyszły zespoły? Kasprowy, Kalatówki, kawałek powyżej schroniska na hali Kondratowej, da się dojechać LR chyba, nie znam co. Land Roverem, dziękuję bardzo. No to tutaj bym prosił o odpowiedź na to pytanie. To kto? To jest tak, że tutaj jakby nie było takich rozważań, była prosta sytuacja, w której my nie mogliśmy wylecieć, wystartować, w związku z tym została uruchomiona wyprawa z buta, tutaj z Piłsudskiego, z Zakopanego, gdzie mamy siedzibę, tak? Czyli zostali zebrani ratownicy, którzy tego dnia byli na dyżurze i oni zostali wysłani samochodami na halę Kondratową, gdzie prawdopodobnie podjechali autami jak najwyżej się da i każde kolejne grupy w początkowym etapie były w ten sposób wysyłane, natomiast potem, gdy okazało się, że śmigłowiec może wystartować, to po zdesantowaniu nas, czyli tej załogi, która pełniła dyżur na śmigłowcu, śmigłowiec przerzucał ratowników, którzy byli w okolicy, do miejsca zdarzenia. Tak? Tutaj akurat było tak, że to byli ci ludzie, ci ratownicy, którzy szli właśnie z buta od strony schroniska Kondratowej, plus tak się zdarzyło, że wtedy grupa, która miała wejść do jaskini, a nie weszła z uwagi na to, że tam był taki olbrzymi obryw, który no im to uniemożliwił, była przy wylocie. Po przetransportowaniu tej pierwszej grupy, która szła z zamiarem ratowania ludzi na Giełącie, śmigłowiec poleciał pod jaskinię i zaczął przerzucać ludzi z jaskini w kombinezonach jaskiniowych na miejsce wypadku. I to akurat fajnie wyszło, bo w dosyć krótkim czasie pojawiła się bardzo duża ilość ratowników. Zaczęło się to naprawdę jakoś ta ilość ludzi sprawiła, że dużo szybciej byliśmy w stanie im udzielić pomocy. Okay. To typowy przykład działań o charakterze wszystkie ręce na pokład, wobec czego działały osoby na śmigłowcu, osoby, które dojeżdżały samochodami i różnymi innymi pojazdami najwyżej jak się da, a także ratownicy sprzed jaskini i z jaskini również, którzy się udzielali, a poza tym ci, którzy zostali wezwani z domów, plus ochotnicy różnych służb, mnóstwo ludzi. Ile osób, ile osób, ja nie chcę tam wchodzić w statystyki internetowe, ale jakbyście mieli określić, ile osób to było zaangażowanych w ten dzień w taką pracę? Mówimy o 150-200 osobach? Począwszy od całego szpitala na Kamieńcu, gdzie pewnie jest jakieś 300-350 osób, przez praktycznie cały aktywny TOPR, który był na miejscu, czyli strzelam, że będzie to w granicach nawet do 100 osób, poprzez GOPR, poprzez Straż Pożarną, to było naprawdę bardzo dużo ludzi. Poprzez lotnicze pogotowie ratunkowe, tak, tych ludzi było bardzo dużo. Padła taka rekomendacja pani Agnieszki Brąk-Marwicz, raz jeszcze. Polecam ratownictwo z powietrza w Tatrach. Podręcznik śmigłowcowych technik ratowniczych, autor pan Wojciech Mateja. Za taką rekomendację bardzo serdecznie dziękujemy, ale może, żeby jeszcze zadać jeszcze takie pytanie dla wszystkich miłośników awiacji. Gdzie szukać, drogi Andrzeju, pytanie
do pana pilota takich podstawowych tematów związanych ze zgłębianiem wiedzy odnośnie przygotowywania się na przyszłość, może by zostać kapitanem statku powietrznego. Jak już wspomniałem wcześniej, twoje wieloletnie doświadczenie zawodowe ma w tym temacie pewnie sporo do powiedzenia. Myślę, że są amatorzy lotów śmigłowcowych tutaj z nami dzisiaj. W dzisiejszych czasach komercjalizacji myślę, że tylko przez wojsko. Droga wojskowa jest najkrótsza, żeby po przejściu na emeryturę latać cywilnie w ratownictwie. Prywatnie w tej chwili mam złe wieści dla entuzjastów lotnictwa, bo droga jest bardzo droga i bardzo długa. Po zrobieniu licencji takiej turystycznej do latania sobie wkoło domu nie widzę perspektywy, żeby zdobyć ten nalot przynajmniej do 1000 godzin, żeby gdzieś zacząć latać w LPR-ze czy gdzieś. Jest bardzo dużo śmigłowców prywatnych w Polsce, ale to zazwyczaj kupują to entuzjaści lotnictwa, gdzie sami troszeczkę latają i ciężka droga. Jedynie wojsko w tej chwili. Padło pytanie od naszego widza odnośnie, jak wygląda przebieg kariery zawodowej ratownika TOP w waszej organizacji. Ja bym nie chciał się dzisiaj na ten temat jakby mocno zatrzymywać, bo już sporo Łukasz w naszej audycji na ten temat opowiadał, ale jakbyście byli panowie tacy uprzejmi w komentarzach odnieść się do tych pytań, które dzisiaj nie przytoczymy, bo one już były przedmiotem wcześniejszych naszych rozważań, to bym bardzo był wdzięczny za to. Więc jeżeli znajdziecie tam jeszcze jakieś pytanie, na które moglibyście w formie pisemnej odpowiedzieć, to byłoby naprawdę fantastycznie i byłoby pięknie. Padło pytanie, które troszeczkę dotyka naszego podsumowania. Każdy z was chciałby jakieś takie podsumowanie za chwilkę naszego spotkania zrobić, ale zadajmy to pytanie, bo jest to pytanie, które pochodzi od widza i słuchacza. Jakie działania mogłyby zapobiec takim tragediom w przyszłości? Mówimy o 22 sierpnia 2019 roku, który miało miejsce na Giewoncie i w okolicach. Turyści, którzy zdecydowali się iść na Giewont tego dnia, zignorowali ostrzeżenia meteorologiczne. Również obecnie wielu turystów to robi. Ja nie jestem żadnym turystą, nigdy nie chodziłem po tak wysokich górach, muszę się tutaj oddalić od jakichś komentarzy, ale z przyjemnością posłucham, co specjaliści na ten temat mogą powiedzieć. Podstawowa kwestia to jest edukacja, taka absolutnie nie żadna wyrafinowana, tylko pewnie taka, która nie wybiega poza zakres szkoły podstawowej. Chodzi o poważne traktowanie zagrożeń związanych ze zjawiskami atmosferycznymi, a potem już konkretnie edukacja ukierunkowana na chodzenie po górach, tak? Czyli cała masa różnych kursów, które można robić u ludzi, którzy się na tym znają, którzy mają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich zajęć. Andrzej Górka? Zgadzam się z tym, co powiedział Maciek, absolutnie. To jest to, mówiąc krótko, podnoszenie jakiejś kultury górskiej w naszym kraju, wśród naszych turystów. Może dziwnie to brzmi, ale świadomość tych zagrożeń, docenianie gór jest czymś, na czym by nam też zależało jako ratownikom. A z obserwacji pana pilota? Nic dodać, nic ująć, tylko do tej edukacji respekt do gór, wyobraźnia i nic więcej. Dzisiaj w telefonie mamy wszystko, tych pogód można tyle obejrzeć i zazwyczaj fajnie pokazuje, że mniej więcej o 1:00, 2:00 spodziewamy się jakiegoś przelotnego deszczu. Z tego deszczu może być burza i tak dalej, nie? Jak stoi wyż taki stacjonarny, to mamy 3-4 dni pogody i też może wyskoczyć jakaś burzyczka, ale wyobraźnia i respekt do gór i troszeczkę halo, jutro też pójdę, czy góry poczekają. Padło pytanie od pana Jerzego, pan Jerzy Paweł, dziękujemy, że pan z nami dzisiaj jest. Czy posiadanie wszywki popularnego systemu Rekko zwiększy realnie szanse w byciu odnalezionym
pod lawinią albo po zejściu lawiny. Panowie. Jest to jedna z metod. Przepraszam, Maćku. Andrzej Górka, proszę bardzo. Jest to jeden ze sposobów odnajdywania ludzi pod śniegiem, natomiast ma jedną zasadniczą wadę. System RECCO jest wykorzystywany przez zorganizowane służby, czyli takie jak w naszych realiach czy STOP czy GOP, a wobec czego muszą one się znaleźć na miejscu. Jest dużo lepszy system, nazywa się w żargonie ABC, składający się z detektora lawinowego, sondy i łopatki, i on pozwala ratownikom na miejscu zdarzenia, osobom na miejscu zdarzenia stać się ratownikami. To jest coś, co jest przełomowe w tym zakresie i tak naprawdę nieodzowne, bo jeśli chodzi o zagrożenie życia związane z lawinami, to wiodącą przyczyną śmierci jest duszenie, wobec czego tego czasu jest bardzo mało. Stąd system RECCO jak najbardziej nie jest rzeczą złą, natomiast proponowałbym raczej stać się bardziej aktywnym ratownikiem i zainwestować lub posiadać, czy też czy wypożyczać system pozwalający na bycie czynnym ratownikiem, czyli system ABC. Mhm. To tutaj dodamy jeszcze to, co napisał pan Adam W. Czy któraś z osób poszkodowanych użyła aplikacji TOP, GOPR? Czy warto używać z punktu widzenia no właśnie waszej pracy, czy skuteczności pracy, a może też skuteczności pracy pana pilota, kapitana? Tego nie wiem. Zostawiam do skomentowania przez was. Może Maciej. Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo ja akurat nie miałem dużo na telefonie. Podejrzewam, że na pewno przychodziły zgłoszenia przez aplikację. Tutaj to akurat było tak, że mieliśmy jakiś tam obszar, w którym były prowadzone działania i generalnie wiedzieliśmy, gdzie to jest konkretnie. Jakby podstawową zaletą tej aplikacji jest to, że ona pozycjonuje nam tych poszkodowanych. Mówi, gdzie konkretnie ten dany poszkodowany się znajduje, co w takich sytuacjach, kiedy nie jesteśmy tego pewni i nie jesteśmy w stanie na podstawie, powiedzmy, takiego zgłoszenia telefonicznego tego określić, to jest bardzo istotne, prawda? Bo wiemy, gdzie ten poszkodowany się znajduje. Szczególnie nocą albo przy złych warunkach atmosferycznych, czy w zimie, to też nam pozwala zaplanować najbezpieczniejszy sposób dotarcia do tego poszkodowanego. Więc tak, jak najbardziej. To jest bardzo fajna rzecz i warto ją mieć w telefonie, jeśli się chodzi po górę. A jak się do tego odniesie pan Andrzej, kapitan, pilot? Tu Maciek dobrze powiedział, to bardziej ktoś by powiedział z centrali, jak te telefony spływały, czy to były telefony bezpośrednie, czy z aplikacji. My nie mamy dostępu, jak to zgłoszenie wyglądało. Rozumiem, oczywiście. Przeglądam te pytania, mam nadzieję, że jeszcze uda się... Jest to pytanie, to było pytanie do pana kapitana. Czy test sprawnościowy, to jest bieg na Kasprowy, obejmuje również pilotów? Od pani Małgorzaty. Słuchamy. Akurat fajne pytanie do mnie, bo ja byłem z kolegą ratownikiem, pozdrawiam Bartka, pieszo osobiście na Mnichu, na Zadnim Mnichu, także wiem, co to jest wspinać się w górach, chodzić po górach. Byłem pieszo też i na Kasprowym, także o kondycję trzeba dbać. Super, świetnie. Drodzy Państwo, jest nas jeszcze 125 osób słuchających i oglądających, więc pozwólcie, że jeszcze parę minut, mam nadzieję, uda nam się naszych gości tutaj utrzymać, więc jeżeli macie jeszcze ochotę zadać pytanie naszym gościom, to ja bardzo proszę. Ale wracając jeszcze do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, wracając do 22 sierpnia 2019 roku, dla Was, panowie, tutaj też żeśmy rozmawiali na temat różnego rodzaju podsumowaniach, omówieniach. Co się wydarzyło po tym całym zdarzeniu? Powiedziałeś, Andrzej Górka i Maciej, że jak przywieźliście przysłowiowe graty, zostały położone, poszliście odpocząć, zająć się sobą, zaopiekować się swoimi potrzebami. Ale co było dalej? Jak przebiegał debriefing? Jak wyglądało to wszystko omówienie? Jakie żeście najważniejsze wnioski wysunęli dla siebie, jako medyków, jako ratowników desantujących się, ale też wnioski dla ciebie, Andrzeju, jako kapitana.
o takie wnioski chciałbym usłyszeć, może one nie padły nigdzie publicznie, mam nadzieję, że one nie są super ściśle tajne, ale z jakimi się chcielibyście z nami podzielić. Może Maciej zacznie. Bardzo, bardzo trudne pytanie. Mieliśmy taki debriefing, powiedzmy cząstkowy, czyli w ramach tej załogi dyżurującej, gdzie sobie jakoś tam na gorąco pewne rzeczy komentowaliśmy, ale bardziej na zasadzie jakby komentowania tej sytuacji niż konkretnych jakichś tam kluczowych działań. Sformułowaliśmy parę jakby takich problemów, nad którymi się trzeba zastanowić, na które ciężko znaleźć rozwiązanie, choćby kwestia komunikacji, choćby kwestia tej segregacji medycznej, czyli triażu. To są rzeczy, na które nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, jak to zrobić. Ale mieliśmy też później w jakimś tam troszkę odleglejszym czasie taki, powiedzmy, debriefing firmowy, gdzie poruszaliśmy kwestie związane i z wyprawą do jaskini Wielkiej Śnieżnej, która trwała ponad miesiąc, jak i z tymi działaniami na Giewoncie. Tutaj mi się wydaje, że trzeba... O, przepraszam, Maciej, myślałem, że skończyłeś. Proszę, tak, skończyłem. Zdominowałem go, przepraszam. Wydaje mi się, że ważny tu jest rzeczywiście kontekst, ponieważ działanie na Giewoncie było mocno umocowane. To tak naprawdę bardzo długa i trudna wyprawa w jaskini Śnieżnej. Wypadek na Giewoncie, incydent na Kasprowym Wierchu, również wieloosobowy, kilka dni później, to były takie rzeczy, które powodowały, że ciężko było tak naprawdę usiąść i zająć się odprawą czy też debriefingiem. Na pewno warto takie rzeczy robić i warto próbować wyciągać wnioski, natomiast na gorąco ciężko było to dosyć zrobić, bo byliśmy używani w tym czasie, mówiąc brutalnie, używani do różnych celów i trzeba było zmieniać rolę bardzo często. Podsumowania oczywiście były i tak jak mówił Maciek, dotyczy one przede wszystkim postępowania w wypadkach wieloosobowych, zabezpieczenia sobie dodatkowego sprzętu na te okoliczności. Ale wnioski były też pozytywne, związane z tym, jakie są możliwości kompensacyjne, jeśli tak można powiedzieć, naszego systemu, to znaczy ile ludzi daje się uruchomić. I to zarówno na poziomie TOPR-u, tutaj mowa o ochotnikach oczywiście, jak i na poziomie innych służb. Przecież ratownicy Straży Pożarnej, strażacy byli na Przełęczy Kondrackiej, byli bardzo wysoko, więc ci wszyscy ludzie byli do wykorzystania jak najbardziej, wobec czego te możliwości z naszego systemu w Polsce są, one są bardzo fajne, pokazują też gotowość ludzi do pomagania, chęć, zapał do tego, jest to chyba troszeczkę w naszej naturze. Też trzeba zwrócić uwagę, jak to wszystko było bardzo synergicznie i fajnie rozwiązane, ponieważ pomagała nam chociażby dyspozytornia w Krakowie, która organizowała nie tylko działania LPR-u, ale też przecież karety, które jeździły, które działały na miejscu zdarzenia, w sensie mam na myśli tutaj lądowisko na Kamieńcu, ewakuowały też chorych do szpitala w Nowym Targu, tego działania było bardzo dużo. A poza tym przecież cały czas w tle normalnie ludzie potrzebowali pomocy, niezależnie od tego, wobec czego możliwości też mamy. To podobna sytuacja, kiedy nastał nam COVID, mieliśmy do czynienia z pacjentami trudnymi oddechowo, ale w międzyczasie były inne problemy i trzeba było nadal pomagać osobom, u których działy się też inne choroby, inne problemy medyczne niż tylko sam wspomniany koronawirus. A jak Andrzej Śliwa, patrząc na to, co się wtedy działo i to, co się wydarzyło po tym wszystkim, mógłby skomentować to? Co żeście dla siebie wynieśli, do czego żeście się najbardziej odnosili między tobą, kapitanem, mechanikami i twoją załogą? Co byś dla siebie najbardziej z tego wszystkiego, z tego 22 lipca zabrał do twojego bardzo bogatego portfolio zawodowego? Wiesz, dla mnie był wyjątkowy dzień. Przygotowanie do lotu, dobrym zwyczajem jest przygotować się do lotu. Mówimy o standardowym wylocie, półgodzinnym, 40-minutowym. Po takim locie zazwyczaj też zbieramy się, omawiamy, co było tak, co nie tak, co można by poprawić. Giewont był wyjątkowy. Co mógł wnieść do mnie? No, kartkę w życiorysie. Tego nikt mi nie zabierze.
byłem na tym Giewoncie, działałem, robiłem co mogłem. Dlatego ja mówię, przygotowanie do konkretnego lotu jest i przed, i po locie. Dlatego no, krótko powiem, no, będzie to moja kartka na całe życie. Wspaniale. Niech tak zostanie i mam nadzieję, że nigdy więcej się takie zdarzenia w takiej formie nie będą przytrafiać. Pozwólcie, że zadamy jeszcze 2-3 takie luźne pytania już, żebyśmy troszeczkę mogli nieco odejść od tego tematu naszego głównego. Pan Turek zadał pytanie z cyklu lekkie. Jaka jest wasza ulubiona trasa turystyczna w Tatrach i dlaczego właśnie ta? Troszkę już Andrzej Śliwa nam powiedział, gdzie ostatnio był i gdzie tam zagląda, a nasi ratownicy może też niech coś od siebie dodadzą. To ja mogę powiedzieć, że dla mnie jest to ciągle inna trasa, nie mam jednej ulubionej. Dobrze i dziękujemy. Świetna odpowiedź, podoba nam się. Tak, dokładnie. I najlepiej taka, gdzie jesteśmy sami. W sensie nie my z Andrzejem, tylko gdzie generalnie nie ma ludzi. Super. Pojawiło się pytanie od pana Ryzykownego, bo chyba 2 razy, ja przepraszam, że nie wszystkie od razu widzę. Czy dyżury w dni specjalnie, takie jak na przykład Wigilia, są w znacznym stopniu trudniejsze od dyżurów zwykłych? W jaki sposób decyduje się o tym, kto będzie miał dyżur w takie dni? No, to słucham. To może od pana pilota zaczniemy. Butelkę puszczacie, czy jak w zeszłym roku ty, to w tym roku ja? Jak to wygląda? Mamy człowieka, który organizuje nam te grafiki i zazwyczaj stara się robić tak, że no, w tym roku wracam na Wigilię do domu. Super. Sylwestra spędzam w Zakopanem, a kto będzie na Wielkanoc, no to trzeba sprawdzić, kto był w tamtym roku na Wielkanoc, no to była w tym roku wolne. No. Bardzo sprawiedliwy system. A jak to wygląda u panów ratowników i tych dołowych, i tych pokładowych, i wszystkich? Mamy odgórnie przydzielone te dyżury, ale zazwyczaj jest tak, że jak ktoś dyżuruje w święta, to nie dyżuruje w czasie Sylwestra. Dla nas to jest troszkę łatwiejsza sytuacja, bo jesteśmy tu na miejscu i mamy wszyscy rodziny zakopane, więc powiedzmy, że po dyżurze jesteśmy dosyć szybko w domu i się widzimy z rodziną. A jak chodzi o to, jak sobie radzimy, no tak jak każdy dzień dyżuru, no tutaj nic nie ma takiego szczególnego. Może jest trochę więcej jedzenia na bazie, bo każdy coś przynosi. I więcej do pobiegania później. To Andrzej Górka, coś jeszcze od siebie? O pobieganiu, czy po jedzeniu? Czy o czym czy dla ciebie są szczególne takie dyżury? Ja najbliższe święta spędzam w pracy, tak więc myślę, że będzie to trudny okres, ale to jak u każdego medyka, czy w szpitalu, czy w prehospitalu, czy w śmigle, czy na pokładzie jakiegoś statku, to taki czas jest trudny, ale też dobrze, że możemy się jakoś przydać. Nie wiem, jakie ty masz zdanie. No, oczywiście, że tak. Z jednej strony możemy się przydać, a z drugiej strony jesteśmy coś winni, mówiąc nie do końca w pełni rozwijając temat naszym rodzinom. Tak, więc też musimy w tych domach być. My mamy łatwiej, tak jak powiedział Maciek, bo mamy blisko do domu. Nasi koledzy, którzy przyjeżdżają tutaj na dyżurę choćby ze Świdnika lub okolic, mają zdecydowanie gorzej. Ale też w Toprze nie mamy z reguły dyżurów dłuższych niż 12 godzin, a w sezonie zimowym na śmigłowcu one trwają jeszcze troszkę krócej, wobec czego nie jesteśmy w tak ciężkiej sytuacji, jak choćby ratownicy ZRM czy osoby pracujące w szpitalach, które są tam zamknięte często dużo więcej godzin. Tych dób czasami się łączy aż zbyt wiele i potem się okazuje, że z tej karetki w ogóle nie wychodzimy. A jak pędzimy po karetce, to pędzimy na sory. I potem znowu. No ale dobra, to tu postawiamy 3 kropki, żeby już tym wątkiem sobie nie pójść dalej. Mam do was, panowie, prośbę. Pojawiło się jeszcze kilka pytań, takich technicznych, jakie predyspozycje, jakie kwestie takie związane stricte z waszą pracą. Pozwólcie, że przekażę te pytania w wasze ręce i udzielcie informacji. Po naszym dzisiejszym
dzisiejszym wydarzeniu będzie jeszcze może nadal to komentować. Tak więc jeżeli sobie znajdziecie jakieś pytanie, na które będziecie chcieli odpowiedzieć, bardzo Was o to proszę, żeby tak właśnie było. Drodzy Państwo, 134 osoby ogląda nas w tym momencie, mamy 2 godziny 23 minuty naszego spotkania i podejrzewam, że jeszcze by się chciało, ale nie chciałbym też za bardzo przedłużać, bo nasi goście pewnie mają dużo obowiązków. No to nasze podsumowanie. Jakie podsumowanie dzisiejszego spotkania w NT Live, które poświęciliśmy w dużej części tego, co się wydarzyło na Giewoncie i tego, co również działo się przed nim, bo padło takie pytanie, nie pamiętam, który to widz zadał, jak mocno te wydarzenia z tej jaskini obciążyły system, co miało wpływ później na Giewoncie. Więc może to takim pytaniem widza i gościa zaczniemy, a wasze podsumowanie już niech będzie takie autorskie, jakbyście chcieli. To bardzo proszę. Może od Andrzeja Śliwy zaczniemy. Jak bardzo mocno było to obciążające i jakie jest podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania? No, myślę, że dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby troszeczkę porozmawiać i o tym, co się wtedy działo, ale i z takim przesłaniem do tych wszystkich, którzy nas słuchali, będą oglądali z odtworzenia, żeby korzystać z tych gór w taki sposób, żeby nam tej pracy nie przysparzać w takich sytuacjach lekkomyślnych wręcz, nie? Respekt, tak jak mówiłem, do gór, przemyślane wyprawy. No i niech chodzą, niech korzystają, ale z głową. To super. A odnośnie tego, jak mocno byliście obciążeni po tej akcji związanej z jaskinią, jak bardzo mocno to rzutowało na waszą gotowość? Zakładam, że byliście w tak dobrej gotowości nadal, ale pamiętam na początku rozmowy wspomniałeś, że to było duże obciążenie. Jaskinia nas absorbowała w ten sposób, że myśmy tam dostarczali różne produkty, różne towary. Statystycy obliczyli nam, zresztą kalkulator, my do samej jaskini wykonaliśmy około 60 godzin. To są krótkie loty. Zawożąc nowych, świeżych ratowników, zabierając zmęczonych, którzy tam spędzili 30-40 godzin, zabierając różne towary. Tam pieszo trudno dojść, dlatego ten śmigłowiec był na tyle tak wykorzystywany, eksploatowany do samej jaskini. A to, że się nałożył ten Giewont, no to był kumulacja tak zwana. Szóstka w totka. No to Maciej, odnieś się do tego obciążenia jaskinią, no i twoje podsumowanie dzisiejszego spotkania. Nie, obciążenie było dosyć znaczne. Nie zdarzyło się w historii chyba, żeby było na tak wysokiego stopnia. Bo to zdarzenie w jaskini ono wymagało zaangażowania bardzo dużej ilości ludzi. Tak? Wypadek był bardzo głęboko, wymagało zaangażowania dużej ilości sprzętu i siłą rzeczy dużej ilości ludzi, żeby się tam dostać i ten sprzęt znosić. Plus zawsze jeszcze istniało duże ryzyko potencjalnie jakiegoś wypadku z uwagi na to, w jakim miejscu ratownicy byli, jakim terenem się przemieszczali. Akurat jeśli chodzi o obciążenie, to tutaj tak przypadkiem się zdarzyło fortunnie dosyć, że była dostępna duża ilość ratowników na powierzchni przed wejściem do jaskini, która została użyta w trakcie wypadku. Mogło być równie dobrze zupełnie na odwrót, czyli mogło być tak, że ci ratownicy, którzy wyszli z jaskini powiedzmy po dobie, byli na miejscu do zabrania, a ci, którzy byli świeży, byli już w środku. Pewnie byłoby to zdecydowanie trudniejsze dla tych kolegów, którzy wyszli z tej jaskini, ale tak się na szczęście nie stało. Jak chodzi o podsumowanie, to wydaje mi się, że fajnie, że taka rozmowa ma miejsce, bo ona też trochę pokazuje jakby tą kuchnię tych działań dosyć trudnych. Wydaje mi się, że w takim podsumowaniu to istotne jest to, żeby ludzie naprawdę się edukowali w takich podstawowych sprawach. To nie są bardzo skomplikowane rzeczy, a bardzo istotne, jak chodzi o nasze bezpieczeństwo.
I ta sytuacja generalnie z tym G5 pokazuje, że zlekceważenie takich podstawowych zasad, absolutnie podstawowych, nawet zdroworozsądkowych zasad bezpieczeństwa no jest jedną z przyczyn takiego wypadku. Dobrze, to jeśli ja mogę na koniec powiedzieć, jeśli chodzi o kumulację, to wszystko, można powiedzieć, taki ciężki miesiąc zaczął się wypadkiem w jaskini, który trwał miesiąc. Był tam wypadek na Giewoncie, a potem chwilę odpoczynku, a już niedługo zaczął się COVID. Dlatego ta kumulacja była dosyć poważna, jeśli spojrzeć na szerszą oś czasu. Tego było dużo w ratownictwie u nas tutaj ciężkich zdarzeń, zarówno właśnie jeśli chodzi o góry, jak i teren poza górami. Wobec tego zdecydowanie było dużo. Jeśli jakieś podsumowanie miałbym wygłosić, to też chyba nie mam tutaj zbyt wiele do dodania oprócz kolegów. Oprócz tego, co powiedzieli koledzy, ponieważ bardzo trzeba powiedzieć tak, że życie ludzkie jest w dużej mierze w ich rękach. Te wypadki, które dzieją się z przyczyn czysto obiektywnych, z siły wyższej, a oczywiście, że mają miejsce. Natomiast bardzo często jest to kwestia naszych wyborów, dlatego mówiąc jeszcze tak bardziej sloganowo, powinniśmy mądrze uważać na siebie. Myślę, że to jest jedna z podstawowych rzeczy, kiedy idziemy w góry. Uważajmy na siebie. Ja tylko tak na koniec dodam, że w tym roku, w tym sezonie zdarzyło się tak, że byliśmy w takim właśnie składzie, że był Andrzej, byłem ja i był Andrzej Śliwa. Byliśmy do porażenia Piotrem na Giewoncie. Taka przypominajka tej sytuacji, bo można powiedzieć, że warunki, no był jeden poszkodowany, ale warunki tam na miejscu były bardzo zbliżone już później jakby do tych, które też były na Giewoncie. Że nie chodzi mi o bezpieczeństwo, bo było bardzo bezpiecznie, ale o generalnie atmosferę. Takie ciekawe doświadczenie dla nas wszystkich. A ja tak sobie myślę, panowie, że jeżeli kiedykolwiek przyjdzie wam spotkać się w podobnym scenariuszu, w tych naszych pięknych górach, to mam nadzieję, że za każdym razem, kiedy będziecie tam, będziecie mieć jeszcze poczucie takie, że jest wiele wspaniałych osób w Polsce, turystów, ludzi z różnych części Polski, którzy wam życzą naprawdę bardzo mocno. I trzymamy za was kciuki, trzymamy za waszą ciężką pracę kciuki, trzymamy kciuki za wasze zdrowie i za to, żeby wam się naprawdę chciało przez długie lata, żeby was zdrowie nie opuszczało. I tak jak już powiedziałem w trakcie naszej rozmowy, po prostu wam za to bardzo dziękujemy. Robicie fajną robotę, jesteście w tym konsekwentni, unikacie słowa bohaterowie, tego nie wolno w waszym przypadku używać, ja wiem, bo tam jest w tej książce napisane, ale robicie konsekwentnie swoje. I cieszę się bardzo, że dzisiejsze nasze spotkanie również takie było, takie normalne i spokojne, ale też podkreślaliście, żebyśmy konsekwentnie realizowali swoje zadania, swoje procedury i swoje dobre wykonywanie pracy, jakąkolwiek wykonujemy, czy to w powietrzu, czy to na ziemi, czy to w karetce, czy gdzieś indziej. W związku z tym z moim podsumowaniem niech będą taki komentarz, ale też wkleimy komentarz pani Anny, która napisała tak: panowie, jesteście niesamowici, wielki szacunek i ogromne dzięki za waszą pracę, zaangażowanie, gotowość do działania. Świetnie się was słucha, rozmowa wasza jest pełna merytorycznych, przyjaznych dla ucha wypowiedzi. Możemy być dumni, że tak fantastyczni ludzie czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Dziękuję. Pani Aniu, bardzo dziękujemy. Ja bym tylko chciał dodać, że jakby to, że w miarę szybko udało się opanować ten wypadek, to nie jest tylko nasza zasługa. Myślę, że istotne jest to, żeby podkreślić, że w niesienie tej pomocy było bardzo dużo ludzi zaangażowanych poprzez ochotników z TOPR-u, poprzez ratowników z GOPR-u, ze Straży Pożarnej, z Policji, z Tatrzańskiego Parku Narodowego, z Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z personelu szpitala całego, łącznie z ratownikami medycznymi, którzy wtedy jeździli na karetkach. To nie jest tak, że my oczywiście byliśmy w pierwszym locie, ale absolutnie bez całej reszty, bez zaplecza, bez mechaników, którzy obsługiwali nasz śmigłowiec, nie bylibyśmy w stanie po prostu efektywnie działać. To jest istotne, bo to była naprawdę praca taka zbiorowa. Tak.
Zgadzam się z Tobą. Ja też nie idę w kierunku takim, żeby gloryfikować jakichś bardzo mocno, brzydko powiem, wybrańców z tego tragicznego wątku. Broń Boże, tylko że NT Live to taka fantastyczna okazja, żeby zapraszać do rozmowy konkretne osoby, które w jakimś wątku się znalazły. I traf chciał, że 79. odcinek spotkał się z Wami. A za chwilkę, drodzy Państwo, bo już za 6 dni w 80. odcinku NT Live będzie z nami pan doktor Tomasz Derkowski, z którym porozmawiamy o medycynie przedszpitalnej w anglosaskim systemie, czyli w Wielkiej Brytanii i w Australii, gdzie pan Tomasz latał jako doktor Hemsu i wtedy też będziemy z pewnością miłe słowa kierować do pana Tomasza. Ale dzisiaj w związku z tym, że jesteście naszymi głównymi gośćmi, to widzowie i słuchacze i ja pozwoliliśmy sobie przekazać takie bardzo ciepłe pozdrowienia i ukłony, ale to dobrze świadczy, Macieju, o tym, że pokory wam nie brakuje. I tego się też trzymajmy. Jasne. Tak, teraz można się uśmiechnąć. Dobrze, drodzy Państwo, przekazałem informację już 21. Z kolejny 80. odcinek zamkniemy ten nasz 2022 rok tym wydarzeniem. Liczę na to, że się Państwo z nami spotkacie. Nadal 100 osób nas ogląda i słucha. Dziękuję za tę frekwencję. To wspaniała praca wielu partnerów, wielu osób, które udostępniło wydarzenie na swoich profilach, za co niezmiernie dziękuję. Drodzy Państwo, wkleiłem linki do naszych kanałów na Spotify, na YouTubie, na Facebooku. Jeżeli możemy prosić, napiszcie tam recenzję, opinię na temat tego, co robimy na co dzień. Przez to będziemy mogli coraz więcej takich wspaniałych gości. Zapraszam do naszego odcinka. A dzisiaj gośćmi NT Live byli pan Andrzej Śliwa, pan kapitan, pan pilot Sokoła Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziękuję Tobie, Andrzeju, wesołych świąt życzę. Dziękuję bardzo za spotkanie, wesołych świąt wszystkim. Z chłopakami się widzę jutro. O, to koniecznie. Kolejnym gościem był z nami dzisiaj Maciej Ziarko, ratownik TOPR-u. Bardzo serdecznie Tobie dziękuję za Twój poświęcony czas i za spotkanie w Zakopanem. Dziękuję, to było naprawdę bardzo miłe i takie życzliwe, że zostałem fajnie przyjęty. Szacunek, dziękuję za dzisiaj. Dziękuję. Świetnie. No i z nami był też pan Andrzej Górka, absolwent filologii angielskiej, ratownik, toprowiec. Dziękuję, że z nami również byłeś. Dziękuję Ci, Andrzeju. Dziękuję bardzo. Panowie, wesołych świąt. Bądźcie zdrowi, przekażcie najcieplejsze pozdrowienia wszystkim załogantom, całej ekipie w Zakopanem, zarówno w bazie, ale też właśnie w głównej siedzibie. Pozostańmy jeszcze troszeczkę na antenie NT Live już w kularach, a Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Było mi niezmiernie się z Państwem zobaczyć. Widzimy się już za 5 dni. Ja nazywam się Jacek Borowiak i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia i do zobaczenia już niebawem.